Dzień dobry, witam Państwa wszystkich. Jeszcze sprawdzę, czy... Okej. Ja się nazywam Anna Jędrzejewska i poprowadzę dzisiejszy panel o przyszłości kobiet w kobiecym gronie. To nie znaczy, że mężczyźni są wykluczeni, ale chodzi o to, że jakby kobiecy punkt widzenia jest tutaj istotny. Denerwuję się bardzo, proszę mi to wybaczyć. Może w tej ogólnej informacji ja cię wyręczę. Dobrze, to jeśli możesz, to bardzo proszę. Ja nazywam się Sławek Janicki i dziękuję. Jestem prezesem Musk Foundation, który jest organizatorem tego projektu. Finansowany jest on przez miasto Warszawa. Ania Jędrzejewska jest główną kuratorką tego projektu. I to chyba wszystko z tych oficjalnych informacji. Polskie Radio jest współorganizatorem wszystkich, Dwójka jest współorganizatorem wszystkich wydarzeń, a jeżeli ktoś nie zna jeszcze całego programu, to na tych ulotkach tutaj wszystko jest napisane. Dzięki. Dziękuję. Chciałabym rozpocząć panel od pewnego eksperymentu, ponieważ jesteśmy na wizjonerkach i jesteśmy w trochę innym kontekście. To nie jest spotkanie naukowe, ani nie będziemy tutaj tak naprawdę badaczami, naukowcami, tylko trochę z perspektywy artystycznej przyglądać się sytuacji kobiet, czy też w ogóle nie lubię tego sformułowania sytuacja kobiet, no bo to po prostu my sobie żyjemy i coś tworzymy, coś robimy, więc w naszym życiu. Chciałam zacząć od pewnego eksperymentu, który wpadł mi do głowy, kiedy czytałam Bruno Latoura i on wprowadza do dyskursu, do dyskusji aktorów, on tak to nazywa, spoza osób, które są obecne i które mogą się wypowiadać, i tymi aktorami mogą być byty, które nie są osobami, na przykład ocean. Jeżeli jest debata o ekologii, wprowadza głos oceanu, co by powiedział ocean na temat sytuacji ekologicznej. I ja właśnie chciałabym coś takiego zrobić, tylko ponieważ tutaj nie mam żadnych aktorów w sensie teatralnym, tak jak to Bruno Latour robił. Nie będziemy odgrywać tych ról, tylko pomyślałam, że zrobimy sobie takie ćwiczenie na wyobraźnię i polegać będzie ono na tym, że poproszę Was wszystkich o to, żeby wyobrazić sobie, co na temat przyszłości kobiet mogłyby powiedzieć pewne byty. I przez chwilę sobie po prostu posiedzimy, pomyślimy sobie na ten, co one mogłyby powiedzieć, i potem przejdziemy dalej. Więc zapraszam do takiego właśnie krótkiego eksperymentu. Na początek pierwszym takim bytem, który chciałabym zapytać o przyszłość kobiet, jest menstruacja. Co menstruacja może chcieć, jak może myśleć o przyszłości kobiet? Nie wiem, nie mam od wielu lat, więc nie wypowiem się. Powiem, że nawet dzisiaj była dla mnie trochę problemem, bo właśnie się zaczęła. Dzisiaj ważny dzień, zobowiązałam się do robienia zdjęć. Trochę się bałam, że przez to zawiodę, że nie uda mi się tutaj pojawić. I jest to coś, co sprawia, że my kobiety to czujemy taką winę z powodu tego, że coś, na co nie mamy wpływu,
może nas ograniczyć, może sprawić, że w pewnym momencie nie będziemy mogli wykonać tego, do czego się zobowiązałyśmy, czy codziennych takich rzeczy. Okej, myślałam, że będziemy sobie po prostu o tym myśleć i nie będziemy tego mówić, ale to też jest fajna opcja. I ciekawe jest to właśnie, że młode kobiety bardzo szybko i bez wstydu mówią o tym, że miesiączkują, bo w moich czasach to było z tym inaczej trochę. Następną takim bytem, który chciałabym zapytać o to, co myśli o przyszłości kobiet, jest absolut. Kobiety nie będą piły więcej absolutu, bo wódka jest szkodliwa. A może wręcz przeciwnie, w kontekście menstruacji. Może nie absolut, tylko absoluta. Jakaś taka żeńska forma. Tej absoluty wtedy. Może absoluto, żeby łączył wszystkich. I ostatnią taką osobą, takim bytem, który zapytam o to samo, jest tlen. Co tlen mógłby powiedzieć o przyszłości kobiet i jak to widzi? To mamy powiedzieć czy pomyśleć, Aniu? Raczej pomyśleć, ale skoro już i tak mówiliśmy, to nic nie szkodzi. Myślę, że tlen by powiedział, że nie chce więcej utleniać kobiet na stosach za pomocą ognia, żeby nie utleniały włosów, bo to jest spalenie, żeby nie spalały kalorii, bo to też jest rodzaj współczesnego stosu i mógł być zastosowany do menstruacji, żeby natleniał krew do picia w formie nowoczesnej maczy menstruacyjnej. Tak bym pomyślała. A mnie się skojarzyło z oddechem, z gorsetem, z usztywnieniem. Pierwsza myśl, która mi przyszła. O swobodny oddech i swobodna wypowiedź. Bo oddech jest czymś, co jest pierwsze i ostatnie w naszym życiu. Więc pierwsze skojarzenie było właśnie z oddechem swobodnym. I ze swobodą bycia sobą. Zauważyłyście, że wszystkie wypowiedzi prawie są od negatywności. Gorset, żeby się uwolnić, menstruacja przeszkadza, że nie będziemy się utleniać, bo to szkodliwe. Jak gdyby wszystko wychodzi od... No właśnie i właśnie... O menstruacji nie wiem, jak pozytywnie, bo mam córkę nastoletnią, jakoś też próbowałam argumenty znaleźć, co jednak jest pozytywem w tym wszystkim. To tak od strony biologicznej bardzo prosto po prostu dajemy życie, tak? Też rodzimy dzieci i to menstruacji też po części zawdzięczamy. Ale ja myślę, że to też jest ważna fotosynteza, czyli przerabianie dwutlenku węgla na tlen, nie robiąc nic, tylko będąc na słońcu. Okej, dziękuję za te słowa, za tą chwilę zastanowienia i może jeszcze w tej części później, bo teraz mam taki zamysł, że przez chwilę będę opowiadać o moim rozumieniu przyszłości kobiet i wprowadzę w jakiś kontekst. Potem będę zadawać pytania zaproszonym prelegentkom i następnie będziemy rozmawiać ze sobą i może znowu wrócimy do tego eksperymentu, czy coś nam pokazał, uświadomił, coś nam zrobił. Teraz tak, ja o przyszłości kobiet zaczęłam sobie myśleć i pomyślałam, że właśnie panel dyskusyjny na ten temat jest istotny, kiedy zaczęłam rozważać sobie taki slogan: przyszłość należy do kobiet. Są takie narracje i mówi się dużo o tym, że kobiety stają się silniejsze i
coraz bardziej widoczne, obecne, jest większa reprezentacja w różnych przestrzeniach publicznych, no bo przecież kobiety istnieją ciągle, ale chodzi o tą ich obecność w tej publicznej, zawodowej przestrzeni. Zaczęłam sobie wyobrażać rzeczywiście świat, w którym tak jest, czyli że przyszłość należy do kobiet. I zadałam sobie pytanie, co to oznacza, jak wygląda przyszłość, która należy do kobiet i na czym polega w ogóle należenie świata do kogoś. I czy to oznacza, że teraz na przykład należy do mężczyzn. I dlaczego? Jeśli zaczęłam już to całe rozumowanie i jakoś tak próbowałam logicznie sobie wytłumaczyć, jaka jest różnica i co by to mogło powodować, jeśli by rzeczywiście świat należał do kobiet, okazało się, że ten świat byłby zupełnie inny. Rozmawialiśmy przez chwilę o menstruacji i na przykład chociażby ten fakt fizyczności i biologiczności kobiet musiałby spowodować przebudowę architektury, systemów, w jakich dzisiaj funkcjonujemy. Chociażby toalety musiałyby być większe, więcej ich. Wiele z nas ma dzieci. I w przestrzeni publicznej często mamy wydzielone miejsca, a gdyby było tak, że ta przestrzeń jest jakby, ponieważ my tworzymy ten świat, więc sobie tworzymy świat tak, żeby fajnie było nam z tymi dziećmi wszędzie być. Więc wszystko byłoby przebudowane. Przebudowane by było też myślenie o świecie. Jak zaczęłam to wszystko analizować, to sobie uświadomiłam, że nie ma żadnej takiej przyszłości i że ona się nie zarysowuje. Ale czy na pewno? Jak się troszeczkę wgłębić, to właśnie się zarysowuje na jakichś takich obrzeżach struktur społecznych. I właśnie na przykład w dziedzinach takich eksperymentalnych uważam, że właśnie tutaj się zarysowuje coś takiego. Taki nowy sposób myślenia i podchodzenia do rozumienia świata, rozumienia czym jest kobiecość, rozumienia czym jest jaźń, czym jest absolut i tak dalej. Więc z tego mojego rozumowania wynikło, że kobieta bardzo często orientuje się wobec mężczyzny. Ta kobieta zawodowa, ta twórczyni czy kobieta naukowiec w różnych dziedzinach konfrontujemy się z tym, że przynajmniej ja, a może jest też inaczej, ale ja bardzo dużo mam takiej refleksji, że w sztuce, w tym co robiłam, musiałam pokonać tą swoją kobiecość i udowodnić, że pomimo tego, że jestem kobietą, jestem dobra w tym, co robię. Więc to jest zupełnie inna postawa niż myślę, że mają faceci. Oni nie muszą niczego udowadniać wobec kobiet. Nie muszą starać się być tak dobrzy jak kobiety. To jest inny rodzaj paradygmatu. W związku z tym zaczęłam się zastanawiać, czy ten system taki wartości, w którym my wyrastamy, czy on tak naprawdę nie zawiera w sobie już pewnego pierwiastka determinującego to, co my uważamy za wartość, czyli że na przykład ten absolut albo ten ideał czegoś, czy on tak naprawdę już sama ta definicja tego, do czego dążymy, do tej doskonałości, czy w tym dążeniu już nie ma jakiegoś zapisu na temat tego, że tam kobiecości troszeczkę nie ma miejsca. I doszłam do wniosku, że trochę tak jest i żeby tak nie było, no powinno być tak, że na szczycie tej hierarchii, tej ważności, tej wartości powinny być przynajmniej dwa miejsca, czyli i kobieta, i mężczyzna, czyli cechy takie i takie.
A jeśli już by tak było, to wtedy cały rodzaj patrzenia na świat zmienia się z takiego hierarchicznego i pionowego na bardziej horyzontalny, bo bardziej patrzymy wtedy na to, co ta inna osoba, jaka ona jest, jaka jestem wobec tej osoby. I faktycznie jak zaczęłam badać, czy są takie tendencje, czy myśli się w ten sposób, to się okazało, że jest dużo badań i perspektyw, które patrzą na świat właśnie w taki sposób, że ta hierarchia i ten pionowy sposób formowania struktur nie jest jedyny i nie jest tak naprawdę naturalny. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyrastamy w nim, myślimy sobie, że no, tak musi być, bo tak nas natura już ukształtowała, a się okazuje, że są badania i są myśliciele, którzy uważają, że wcale nie są pewni, że to jest naturalne. W związku z tym ten aspekt zaczął mnie bardzo interesować. Właśnie w tym kontekście będę zadawać pytania zaproszonym gościniom o to, czy w tych dziedzinach, które reprezentują, czy coś takiego też zauważyły i jeśli tak, to jak to wygląda. Pierwszą może zapytam Manuelę. Zapytam Cię o książkę, która dotyczy też takiego aspektu bardzo ważnego dla przyszłości, ale też teraźniejszości kobiet, czyli patrzenia w historię i szukania siły w tym, co w ogóle nasze przodkinie nam przekazują i co nam dają. I tą książką jest Posag dla Polki. I chciałam zadać Ci pytanie po pierwsze o mity, właśnie stare mity, które przytaczasz w tej swojej książce. Patrzysz na nie z pewną inną optyką. Jest Orfeusz przestaje być tragicznym artystą i zaczyna być tym, który zabił Eurydykę spojrzeniem. Penelopa nie jest figurą wiernej żony, ale kobietą, która taką rzeczywistość tka rzeczywistość po swojemu. Moje pytanie brzmi, czy mit, nawet najbardziej skostniały, może zostać opowiedziany tak, by ujawnić to, co było dotąd niewidoczne. Czyli czy jest to pytanie o to, czy musimy tworzyć jakieś nowe mity, czy możemy faktycznie znaleźć w tych starych siłę kobiecości na nowo? Ja myślę, że patrząc na stare mity, nie ruszając ich, to są te mity, te opowieści, bo one są bardzo nośne, jak Czerwony Kapturek nawet, też dla mnie jest mitem, tworzymy nowe mity, bo jesteśmy kimś innym niż ludzie, którzy je tworzyli, a oni zakodowali w nich swoją wizję świata, swój świat, ale dużo więcej. Dużo więcej, czego nie zdawali sobie sprawy o tym. I dlatego to jest to paliwo tych mitów, że one nie obumierają w czasie, kiedy powstały, tylko przechodzą z epoki do epoki, bo one są jak góra lodowa. Jest wierzch opowieści i to, czego nawet twórcy, bo nawet jak się pisze książki czy poezję, człowiek sobie nie zdaje sprawy i nie daje sprawy, ile tam jest nieświadomości ukrytej. Bardzo dużo osób mnie pytało o tę książkę, czytając, chciało widzieć tam opowieści o mamie, babci, cioci. To nie jest taka książka, chociaż tam jest o babci, więc niektóre osoby odetchnęły. To jest o naszym dziedzictwie wspólnym, a nie moim Gretkowskiej. Bo jesteśmy potomkiniami tych mitów. Ja powiem może tak szybko, jeśli ktoś nie czytał, o co mi chodziło w tej książce. Wiem, Aniu, że jesteś muzyczką, znakomitą eksperymentalną, więc się powołam na Yoko Ono, która też była muzyczką. Ale te mity starożytne, ja nic nie wymyślałam. To wszystko jest w tych mitach, tylko trzeba przeczytać dokładniej. To nie jest opowieść, robi się takie eksperymenty, napiszemy inną historię Artemidy czy tam kogoś. Nie. Ja się opierałam na tragediach greckich, na mitologii greckiej. Nic nie jest wymysłem. I co tam można znaleźć dla nas w XXI wieku fascynującego, co nas buduje?
po pierwsze, dzięki kobiecie mamy demokrację. Jak to się prześledzi? Bo Klitajmeistra zabija słusznie Agamemnona, należało mu się za to wszystko, co robił innym kobietom i jej córce i jej synkowi, którego zamordował z poprzedniego małżeństwa. Sprawiedliwość, na którą żadna kobieta się nie poważyła. Czegoś takiego nie było w mitologii, żeby kobieta specjalnie, a nie we przypadkiem zazdrości założyła mu kieckę zatrutą, jak Herkulesowi Deianira, żeby go zabiła. I jest tradycja, że mordercę ojca pomścić musi syn. Więc przychodzi Orestes, zabija matkę. Nie jego wina, że to była jego matka, więc popełnia matkobójstwo. I tu zaczyna się jazda, bo popełnił czyn zgodny z tradycją i Apollo mu wypacza, to jest nowa generacja bogów. Natomiast Erynie, które są jednymi z pierwszymi istot na ziemi, gonią go jako mordercę. I sytuacja paradoksalna. Z jednej strony jest rozgrzeszony w cudzysłowie, a z drugiej prześladowany. I co on ma z tym zrobić? I w końcu się wtrąca Atena, bardzo ciekawa postać, ma rozstrzygnąć sprawę matkobójcy. Ona nie miała matki, ona wyszła z głowy Zeusa. I to też jest ciekawe, że to ona. I ona sobie nie daje z tym rady i mówi, że muszą to rozstrzygnąć ludzie. I po raz pierwszy zbiera się Areopag. Po raz pierwszy powstaje demokracja i sądy. I wszyscy potem są zadowoleni. Erynie stają opiekunkami Aten, Eumenidami i tak dalej. I to jest jedna historia. Druga to jest Medea, związana z Yoko Ono w tej mojej książce. Medea się nam kojarzy ze sztuką, z matkobójczynią i tak dalej. Tylko to jest postać dosyć skomplikowana i dotyczy XX wieku i XXI. Jest to kobieta z najdalszych granic ówczesnego świata, ze wschodu, z Gruzji, Kolchida. Yoko Ono była z kraju, gdzie wschodzi słońce, taka Kolchida z Japonii. Medea była czarodziejką. Może najpierw powiem historię Medei, a potem wrócę do Yoko Ono. Była czarodziejką, czarownicą. Jazon się w niej zakochał, ona w nim, pomogła mu znaleźć złote runo, zdobyć, popłynęła z nim do Grecji i on ją zostawił dla innej kobiety, ona miała dzieci z nim. Ona wychodzi do kobiet zrozpaczona i po raz pierwszy w historii ludzkości mówi manifest feministyczny. Nikt tego nie zrobił. Ona jest cudzoziemką, więc może. Tym Greczynkom zniewolonym, bo one miały przechlapane. Miały gorzej niż Egipcjanki. Mówi, że kobiety mają o wiele gorszy los. Urodzenie dziecka jest większym wysiłkiem niż pójście na wojnę, że mężczyźni nas więżą, wychodzą z domu, a my tu siedzimy, nie mamy kontaktów. Po prostu bardzo nowoczesna historia. Po czym, żeby zlikwidować przekaz, zabija dzieci. Tylko w innych tragediach jest, że tych dzieci nie zabija. I ona się zwraca do Koryntianek. I one ją popierają. I ona nie ginie tak naprawdę, bo jest córką, prawnuczką Słońca i odchodzi na Wyspy Szczęśliwe. Nawet po tej zbrodni przypisanej. I co się dzieje 500 lat później? W tym samym miejscu, ja nie wierzę w przypadek, mity mają swój rytm. I my to odtwarzamy, jak gęsi Lorenza, tylko mityczne. O tym nikt nie napisał, dziwię się, może to gdzieś jest, sprawdzałam, nigdzie nie widziałam. 500 lat później człowiek wykształcony znakomicie w kulturze greckiej, bo mówił językiem Kajon. Kajon to był taki angielski z ówczesnego świata starożytnego, mimo że był Żydem. Może nie był na sztuce pod tytułem Medea, ale musiał słyszeć albo czytać, wykształcony w tej kulturze, czyli święty Paweł. W tym samym miejscu pisze list do Koryntian, gdzie słowo w słowo odwraca słowa Medei. I od tego momentu mamy dialog patriarchatu, który zrównuje kobietę po prostu z pyłem i służącą mężczyzny, i Medeą, która też w Koryncie, bo list do Koryntianek, czarownica, wiedźma, cudzoziemka, obca, mówi coś zupełnie przeciwnego. I w XXI wieku mamy starcie z tego, bardzo takie jawne. To jest historia ludzkości. A Yoko Ono, szybko do tego wrócę,
była też uznawana za czarownicę, obca, po pierwsze kobieta, obca, czarownica, bo posługiwała się tarotem. Ona mówiła Lennonowi wszystko. Z kim ma się spotkać, w jakim kierunku popłynąć, to wszystko tarot jej mówił. I wbrew temu, bo wiadomo, że ona nie śpiewała na tych scenach, ona była performerką i była lepiej wykształcona artystycznie od Lennona. On ją bardzo szanował i uważał, że jest większą artystką i mówił o tym, chociaż ją bił i stosował przemoc, ale jako artystkę mówił, że jest lepiej od niego wykształcona. Zresztą kobieta jest Negro of the World, czarnuchem świata. To były jej słowa w wywiadzie. On użył to do swojej piosenki i było wiele bardziej nośne, bo powiedział, to idol, mężczyzna, a nie jakaś kobieta, cudzoziemka i znienawidzona, rozbiła Beatlesów i tak dalej. Ale ja chciałam powiedzieć o czymś innym. I patrząc na jej historię, zresztą bardzo ciekawe, bo Lennon, którego ojciec i dziadek pływali na statkach handlowych i innych, w momencie zagrożenia życia, bo on się uczył żeglować, tak z nudów, popłynął na Bahama, gdzie kazała mu Yoko, według tarota. Był potworny sztorm, wszyscy wymiękli, on jako uczeń został za tym sterem i dał radę 2 dni. Nie powiedział o sobie, że jest Odyseuszem. Powiedział, że się czuł jak Jazon, czyli partner Medei. I kiedy Lennon umarł, który bardzo bał się ognia, Yoko ona go spaliła. No czarownica. Włożyła to ciało spalone w urnę i to już zupełna nienawiść otoczenia i wielbicieli Lennona, bo tej urny nawet nie postawiła na telewizorze, czy tam na półce, tylko włożyła pod łóżko, gdzie tego samego dnia już sprowadziła swojego kochanka i kilkanaście lat uprawiali tam seks. Tylko to tak jest z niezrozumieniem. Jako ona była Japonką. Bardzo się interesowała ezoteryką, spotykała lamów tybetańskich, a w buddyzmie, w Japonii też jest buddyzm i jeszcze kilka innych wyznań animistycznych. I ona postanowiła, skoro porównywał się John Lennon, że jest bardziej znany od Jezusa, chciała mu załatwić 2 rzeczy naraz. To nie było sprofanowanie jego zwłok. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i buddyjskie oświecenie, czyli przejście na wyższy stan. Bo spotykała się z lamami tybetańskimi w Nowym Jorku, to znalazłam, którzy przywieźli zupełnie nowe rzeczy na zachód. I jest taka technika w buddyzmie tybetańskim, miłosna, gdzie spotka się partner z partnerką, nie jest to Kama Sutra, gdzie poprzez wspólny oddech i praktykę przez kanał centralny od najniższego punktu po głowę, tu ten czubek, doprowadza się do wyprowadzenia świadomości. I to jest bardzo skomplikowana historia. Wyobraża się sobie Buddę, idealnego partnera. Więc jako ona, uprawiając ten seks, wyobrażała sobie jako partnera Lennona, gdzie ta najniższa czakra była poduszkiem w jego urnie i poprzez wspólny oddech i praktykę ona wyprowadzała jego świadomość do wyzwolenia. Więc to jest tak, nie oceniajmy kobiet, których nie rozumiemy, jako wiedźm, czarownic albo pomylonych. To jest zupełnie inna historia. I ta siła z tych mitów, mówiłaś o Penelopie, ja zaraz skończę, mamy takie łatki, idziemy po prostocie i po tym, co 1000 lat odziedziczyłyśmy w patriarchalnej kulturze, że to jest symbol tej umęczonej, wiernej kobiety. Czeka na faceta, który na własne życzenie 10 lat się buja po morzu. To było jego własne życzenie. Nikt go od tego nie zmuszał, zrobił rzecz karygodną przeciwko bogom i oni go za to skazali. Nie musiał tego robić. I ona czeka. No piękna historia, nie ma partnerów, on ma kochanki, dzieci po drodze, żyje jak chce, ma przygody i do niej wraca. Ale prawda jest zupełnie inna, jeśli się poczyta dalej Odyseję i dalej mity greckie. On wrócił i ginie. Zabija go syn. Nie jego własny z Penelopą, tylko innego, który spłodził. Tam Edyp się majda, dlatego, że go nie poznał. I Penelopa poślubia tego syna jak młodego Odyseusza,
Natomiast matka tego mordercy, w cudzysłowie, czarodziejka Kirkę, poślubia syna Penelopy i wszyscy czworo nie umierają jak Odyseusz, tylko są na Wyspach Szczęśliwych, nieśmiertelni. Ona już na nikogo nie czeka, ma miłość swojego życia, młodszą wersję, i jest spełniona, a Odyseusz umiera. Kto jest wygrany w tej historii? Myślę, że kobieta. Także te mity są i myślę, że mimo po klęsce mitu, bo uważam, że mitu jest klęską, wcale to nie poszło w tę stronę, w którą miało. Już o Polsce nie mówię. Teraz idzie druga fala, która z tych kobiet odważnych zaczyna robić znowu ofiary mężczyzn i całego systemu, bo to jest system. Więc te mity zinterpretowane na podstawie faktów, nie urojeń i nie, że my tutaj zmieniamy końcówki. Jestem teraz w jury w Sopocie i właśnie była o tym rozmowa, dlaczego to poprosiłam, żebyśmy nie wybierali w jury przewodniczących, tylko zastosowali metodę starożytnych Greków, bo Grecy w takich konkursach na sztukę, bo my oceniamy sztuki teatralne z TVP, robili losowanie. Wybierali bogowie. I to była wola bogów, nie ludzi. I to było też ciekawe, że był tylko jeden zwycięzca, a reszta nie. I wylosowaliśmy Agatę Buzek. Bardzo dobrze, bogowie wybrali. I kiedy mówimy o końcówkach, że jest to przewodnicząca, a nie przewodniczący, to dla mnie takim przykładem jest przewodnicząca zdecydowała, a nie zdecydował. Bo ludzie się śmieją z tych końcówek, ale przecież my nie zmieniamy czasowników, a powinniśmy. Skoro mówimy, że ona, czasowniki żeńskie, to jeżeli używamy kobiety jako chirurg, no to chirurg, kobieta operował, a nie operowała. Że to jest język, bo dlaczego mówię o języku? Język niesie mity. Mity są opowieścią świadomości, a nie świadomości i nieświadomości. I to kształtuje przyszłość, bardzo nieświadomie. Masz takie, Anno, spostrzeżenie, że to nie idzie w dobrą stronę, powiedziałaś, że niekoniecznie, ale idziemy na fali języka nieświadomości i może popychając ten nurt interpretacją mitów, zmianą językową, to jest taki na brzegu malutkie kamyczki ten język, to nie jest główny nurt. Zmieniamy podświadomość, nieświadomość i pewne rzeczy wtedy zdarzają się tak, z nieba. I może tak będzie. Dla mnie to jest optymizm. No właśnie, to teraz o tej zmienianiu świadomości zapytam Aleksandrę, bo zajmujesz się sztuczną inteligencją i myślę, że dużo będzie zależało od tego, co się tam wydarzy. Chciałabym zacząć od pytania, które dotyczy samego fundamentu relacji naszej z technologią i tego, co my projektujemy, jak myślimy, czym jest sztuczna inteligencja. Znaczy ja mam takie wyobrażenie, że sztuczna inteligencja to jest taki byt bez ciała, że to jest taki umysł w słoju, który właściwie jest ideałem tego całego hierarchicznego dążenia do absolutu, który jest totalnie niezależny od ciała, od uwarunkowań. Opowiada o pewnej mentalności, która myślę, że cały XX wiek, jeszcze trochę wcześniej dominowała, że technologia tak naprawdę wywiera na nas presję, że i też chcemy tego, zaczynamy traktować taką bardzo silną wartość, żeby wszystko było uporządkowane, przewidywalne, użyteczne. I też myślimy w ten sposób o sztucznej inteligencji, że ja sobie tak wyobrażałam sztuczną inteligencję, że to będzie taki byt jak w science fiction, taki, który mówi obiektywnie, mówi prawdę i nie wikła się w jakieś błędy. Natomiast moje rozmowy z GPT i też chyba kontakt wielu osób z GPT pokazuje, że ten świat jest trochę inny. Inaczej to się ukształtowało.
Bardzo mnie ciekawi to, czym jest ucieleśnienie AI, o którym ty piszesz i jakie to będzie miało znaczenie, jak to wpłynie na myślenie ludzi o przyszłości i w tym bardzo ważne o kobiecości. Słuchałam tutaj z uwagą. Tak może na początek taka, wiecie, osobista trochę refleksja. Ja bardzo długo w ogóle nie myślałam o sobie w kategoriach płciowych, mnie to kompletnie nie interesowało. I jakby bardzo myślę, że długo ten czas mojej formacji czy kształcenia upływał mi, no, jeśli w ogóle zwracałam na siebie samą uwagę, to w kategoriach myślenia o sobie jako o osobie po prostu. I myślę, że ostatecznie ścieżka, którą wybrałam, jest jakoś tam z tym spójna, bo jest to ścieżka nauki, rygoru, tak jak powiedziałaś, naukowego, ale ten rygor, on też ma taką specyficzną, bym powiedziała, swoją formę. Oczywiście możemy powiedzieć, że nauka jest polityczna i ona taka jest, ale z drugiej strony ma też jakiś taki fajny trzon, który pozwala się, myślę, właśnie określić w taki sposób, poza tym, co nas w kulturze czy społeczeństwie rozdziera po prostu czasami. Ja też się zaczytywałam w science fiction i to też jest bardzo duży, myślę, element tego, czym się dzisiaj zajmuję. Od 12 lat rzeczywiście pracuję w obszarze AI, przede wszystkim botyki, czyli konwersacyjnych systemów sztucznej inteligencji, takich, które są najbliżej człowieka, które mają z człowiekiem, zwłaszcza w ostatnich 2 latach, widzicie to pewnie wszyscy i wszystkie, no bardzo silny kontakt i gdzieś to jest ta ostateczna, na razie przynajmniej, dialogowa forma AI, w której myślę, że człowiek najlepiej się odnajduje. No na pewno się najlepiej osadziła w kulturze, prawda? Dzisiaj ta sztuczna inteligencja to już nie jest fenomen właśnie peryferyjny, tylko bym powiedziała masowy, bo ty mówiłaś o pewnych peryferiach. Ja bym powiedziała, że sztuczna inteligencja to jest teraz rzeczywiście jakby trzon. Ja momentami mam wrażenie nawet, że to jest jakaś w ogóle nowa metafizyka, to znaczy jeśli są jakieś jeszcze bardzo kluczowe pytania metafizyczne, które chcemy zadać w XXI wieku, to one chyba dotyczą przede wszystkim tej technologii, to znaczy, że ona je otwiera, że jest czymś ciekawym, co nie zmienia faktu, że mity też są bardzo ciekawe i wracanie, to znaczy jakby, że gdzieś tam myślę, że wszystko, co zbudowaliśmy do tej pory jest tak samo ciekawe i możemy to otwierać na bardzo wiele różnych sposobów, ale ta sztuczna inteligencja to jest taka trochę, moim zdaniem, filozofia XXI wieku. Zobaczymy, co dalej. Więc w związku z tym, że bardzo mało mnie jakby interesowały te wymiary kobieta, mężczyzna, role społeczne i tak dalej, no to gdzieś też do tej swojej dziedziny tak ochoczo podeszłam, w ogóle ich nie dostrzegając. No i jasne, że po jakimś czasie pracy w tej dziedzinie pewne rzeczy dla wszystkich stają się jasne. Dla mnie osobiście, i tutaj może wam się nie spodobać to, co powiem, ale najbardziej bolesne są chyba spotkania kobiet w technologiach, bo to jest jakby jakiś taki rezerwat dla mnie. To znaczy jakby spotkanie kobiet w technologiach z góry znaczy, że to trzeba stworzyć tym kobietom specjalne miejsce i z jednej strony wiemy, dlaczego to specjalne miejsce jest potrzebne i tutaj Manuela bardzo ciekawie o tym opowiadała, z drugiej strony no sam fakt, że jakby te rezerwaty tworzymy, świadczy o tym, że ta technologia jakby nie jest wspólna, nie? Że trzeba się przebijać. I to do mnie oczywiście stopniowo gdzieś tam docierało, ale bardzo późno, bo tak jak mówię, w tym okresie licealnym i studiów i tych poszukiwań takiej drogi, ja też wcześniej byłam na filozofii, na tej filozofii ja poznałam sztuczną inteligencję, potem zaczęłam programować. To nie było dla mnie aż tak jasne, w sensie, że tu jest jakiś problem. No i teraz oczywiście dzisiaj mamy taką sytuację, w której ta sztuczna inteligencja od jakichś 15 lat się dosyć dynamicznie rozwija. Co ciekawe, jest to dziedzina, słuchajcie, relatywnie stara, jak na to, jak się o niej myśli, bo się często myśli, że sztuczna inteligencja to jest coś, co gdzieś tam od późnych lat 90. te sieci neuronowe się zaczynają tworzyć. Niektórzy, którzy są bardziej świadomi, wskażą pewnie na ten okres powojenny, bo to jest rzeczywiście moment, kiedy sztuczna inteligencja się konstytuuje jako dyscyplina. Tworzą ją mężczyźni. 1956, słynna konferencja w Dartmouth College, to jest zdecydowanie męskie grono.
Zresztą nie wiem, czy wiecie, sztuczna inteligencja jako nazwa sama jest efektem sporu. To znaczy Norbert Wiener chciał robić cybernetykę, a John McCarthy się obraził, bo chciał robić coś po swojemu i powiedział, że on wobec tego będzie robił coś, co się nazywa sztuczna inteligencja. No i ta druga nazwa ewidentnie wygrała. Myślę, że ona jest jakoś bardzo intrygująca, wysuwająca nas w przyszłość. To jest jakaś obietnica, trochę to jest groźne, ale jest w tym coś bardzo ciekawego. Jakbyście weszli w środek mojej dyscypliny, to jest bardzo dużo osób, które nie chce używać tego terminu. Mówi uczenie maszynowe, bo to jest zbiór algorytmów, które my faktycznie wytwarzamy, a sztuczna inteligencja to jest ten taki obłoczek, trochę nie wiadomo co, no ale kurczę zostało. Cybernetyki nie ma. Natomiast z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że to pewnie doskonale sobie zdajecie sprawę, zawód programistki wcześniej, tworzenie pierwszych algorytmów sortujących albo takich, które przeszykują z bazy danych, to jest często praca kobiet. To znaczy pierwszy, najważniejszy algorytm sortujący Bubble Sort wymyśliła Betty Holberton, więc to jest też taki interesujący, tam z tych jak się trochę pogrzebie w początkach, podwalinach tej dyscypliny, to rzeczywiście ta praca programisty nie jest wtedy uwznieślona, często robią to kobiety. To jest trochę inna praca niż programistyczna praca dzisiaj. W dziedzinie samej algorytmiki i kryptografii sporo kobiet działa, natomiast ten ton samej dziedzinie nadają mężczyźni, ale wśród nich są zdecydowanie bardzo ciekawe osoby. Tutaj to przez Manuelę wszystko mi się tak teraz zaczęło układać jakby w głowie, bo też pomyślałam sobie o naszych mitach, które fundują naszą dyscyplinę i oczywiście bardzo ważną personą jest Alan Turing. Alan Turing, który, jak doskonale wiecie, był homoseksualistą, zapłacił za to straszną cenę, ponieważ został poddany terapii, która miała go wyzwolić z jego homoseksualizmu, ale on miał bardzo ciekawe myślenie o sztucznej inteligencji, dlatego że rzeczywiście, a propos tego, co powiedziałaś, umysł w słoju albo taka trochę wyabstrahowana ze świata wyrocznia, coś obiektywnego, to myślę, że to jest najbliższe temu, co on chciał zawsze powiedzieć. To znaczy, że Alan Turing, i to jest jakieś psychologizowanie może tanie, ale pojawia się też w literaturze czasami przedmiotu u takich osób bardziej uwrażliwionych albo humanistycznie myślących, że rzeczywiście ten Alan Turing to jest człowiek bardzo cierpiący, który często, kiedy nie mówi o samej algorytmice, nie pisze testu Turinga i takich bardziej znanych swoich rzeczy, tylko właśnie trochę spekuluje o tym, co z tą technologią by się mogło wydarzyć w przyszłości, to ucieka w taką stronę, gdzie mówi właśnie, że to jest ta bezosobowa sytuacja, gdzie będziemy mogli się troszeczkę wyzwolić, gdzie ta technologia jest pewnego rodzaju nowym otwarciem poza więzami społecznymi, że ona jest zobiektywizowana, że to jest wyższa instancja w jakiś sposób, a z drugiej strony, że ona jest właśnie bezpłciowa. On nawet to powiedział. To jest gdzieś napisane. No i to jest jeden z takich, myślę, że trochę fundujących mitów i on jest mocno związany z właśnie ciekawą figurą wyroczni, czyli tego, co jest obiektywne, tego, co jest być może w jakiś sposób czasami lepsze od naszego sądu i oczywiście to rezonuje do dzisiaj. Zostawiając na boku GPT, do tego zaraz przejdę, rozmaite systemy sztucznej inteligencji predykcyjne, które stosujemy dzisiaj w diagnostyce medycznej chociażby, są istotnie lepsze w swojej diagnozie niż ludzie. Podobne systemy predykcyjne spotkacie w logistyce. Nasza prognoza pogody w całości jakby tak naprawdę działa dzięki algorytmom sztucznej inteligencji i to jest ta zobiektywizowana wyrocznia, która nie halucynuje, nie zmyśla, ale jest jakby rzeczywiście czymś, do czego się odnosimy. I w niektórych dziedzinach nie ma turbulencji, to znaczy zgadzamy się na to i to faktycznie dla nas działa, jesteśmy beneficjentami. W innych dziedzinach, jak chociażby sądownictwo, zaczyna być kłopot z tą instancją, prawda? No bo właśnie, to jest instancja, która niektórzy mówią, o sędzia raz przyjdzie w złym humorze, raz w dobrym, niech sztuczna inteligencja rozsądzi, nasza wyrocznia, niech powie, jak ma być, to wtedy nie będziemy mieć już takich jakby zmartwień i kłopotów, że ktoś jest przeciwko komuś źle usposobiony. Z tym, że oczywiście też doskonale wiemy, że sztuczna inteligencja, i wiemy to w zasadzie już od bardzo wielu lat, w dzisiejszej formie, ta, która się rozwinęła, nie w latach 50., 80., tylko od początku lat 2000, to jest sztuczna inteligencja, która polega na algorytmach, które crunchują, zjadają, jakby mielą, dane, które my zostawiliśmy w internecie. A w tych danych jest masa rzeczy, które mają cechy stereotypizacji, które są obarczone błędem.
I w związku z tym odkryliśmy parę lat temu, że rzeczywiście są dziedziny, gdzie to jest dla nas bardzo duży problem, że to nie jest do końca taka wyrocznia, oracle, oracznia mi wyszło, bardzo ciekawe słowo, sama w sobie, tylko że tak naprawdę to jest bardziej kolektywna inteligencja, w której są pewne dominujące siły i to jest właśnie ten zbiór tych wszystkich danych, na które możemy nakładać jakieś algorytmy, które trochę to będą obiektywizować, możemy tam filtrować, dodać parametrów i tak dalej, ale mimo wszystko tu i ówdzie wyjdą jakieś bajasy i tutaj wiecie, może mniej dotyczy to w tym przypadku kobiet, bardzo często ma to rasistowski po prostu charakter albo ageistowski. No i rzeczywiście ta sztuczna inteligencja w formie wyroczni, tak jak mówię, tam jest dużo pęknięć. No ale ty odniosłaś się do generatywnej sztucznej inteligencji, która jest bardzo specyficzną postacią sztucznej inteligencji, relatywnie nową. Mamy ją dopiero od kilku lat, bo te wszystkie pozostałe, o których mówiłam, to znaczy te modele predykcyjne, uczenie maszynowe, słuchajcie, to siedzi na dziedzictwie ostatnich 100 lat. I też nawet generatywna sztuczna inteligencja, ChatGPT, jak zobaczycie pod maską, co jest w tym kłączu algorytmicznym w środku, to tam jest taki algorytm, który się nazywa encoder, który został wymyślony w 1921 roku. W 1921, czyli no naprawdę ponad 100 lat temu, nie? Czyli my naprawdę bazujemy na jakimś relatywnie starym po prostu dziedzictwie i te algorytmy są bardzo ciekawe, one pracują w kulturze, ale oczywiście w przypadku generatywnej sztucznej inteligencji ten encoder to nie jest wszystko. To jest bardzo wielki, można powiedzieć, mechanizm, taki chociażby ChatGPT, no i on ma pewną cechę, której wcześniej w sztucznej inteligencji nie ćwiczyliśmy, czyli jest niedeterministyczny, może nas każdorazowo zaskoczyć w związku z tym swoją odpowiedzią. Jest przez to ciekawy, bo każdemu może powiedzieć coś innego, prawda? I za każdym razem jego odpowiedź nie będzie taka sama. Improwizuje. W pewnym sensie, można powiedzieć, improwizuje, albo na pewno w naszych badaniach bardzo wyraźnie było to widać, płynie za użytkownikiem. Czyli na przykład, jeżeli używasz bardzo dużo słów, to model w którymś momencie zaczyna się do tego dostosowywać i również wypowiada się bogaciej. Nawet takie jakby gdzieś tam badania słownictwa wykorzystywanego przez te modele w konkretnych konwersacjach z ludźmi pokazują, że ten model po prostu jest naśladowcą. To nie jest wyrocznia, która narzuca styl, tylko to jest bardzo często, zwłaszcza w tych konwersacjach, rozmowach naszych z czatem GPT, coś, co się skrajnie personalizuje. I w tym jest też bardzo dużo pułapek, no ale to już jest technologia nieporównanie bardziej elastyczna niż ta sztuczna inteligencja, powiedzmy odrobinkę wcześniej, którą mieliśmy. No więc wiecie, no jakby znowu można powiedzieć, że jest to technologia elastyczna, w jakiś sposób jest to technologia może wyzwalająca. To znaczy może to jest taka technologia, która dla każdego może być inna. Może to jest bardzo ciekawa obietnica w sumie tej technologii. My to bardzo mocno eksplorujemy w naszych pracach naukowych, ale z drugiej strony jest to oczywiście technologia nieobojętna, w tym sensie, że tą w większości modeli, z których korzystacie, no to w ich przypadku ludzie, którzy to wymyślili, siedzą w Dolinie Krzemowej. Rzeczywiście są to najczęściej mężczyźni, którzy tworzyli te rozwiązania, chociaż coraz częściej się to zmienia. U mnie na studiach jest 40% dziewczynek, także ja myślę, że może będzie to też się ruszało. Natomiast tak, korzystamy z pewnego kompleksu technologicznego, który jest wytworzony w określonej kulturze, mocno bym powiedziała patriarchalnej, a teraz już za Trumpa, to już tak bym powiedziała z podkręceniem, kulturze libertariańskiej Doliny Krzemowej. Ale jakbym miała powiedzieć tak jakby po pozytywnej stronie, to co ja obserwuję, co jest dla mnie bardzo ciekawe i tutaj się wychylam trochę w przyszłość, bo ty powiedziałaś dużo o tym takim paradygmacie produktywności, że on jest mocno z tym spięty, prawda? Że ta sztuczna inteligencja podwyższa produktywność. To jest coś, co myśmy też badali. Na pewno skraca czas wykonywania zadań, może w przyszłości dalekiej, moim zdaniem, jakichś zadań nas kompletnie pozbawi. To nie musi być wcale tak dobrze. No ale jest ten paradygmat produktywności, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny paradygmat, bo to, co ja chciałam powiedzieć, co dla mnie jest bardzo interesujące, to jest to, że w ostatnich 2 latach ja wiem, ty odniosłaś się do czata GPT, bo GPT to jest najbardziej popularny model, ale tych modeli jest sporo więcej. I ich naprawdę przybywa. Są modele open source'owe, są modele małe. W Polsce, nie wiem czy wiecie, ile mamy modeli sztucznej inteligencji. Część z nich to jest wysiłek absolutnie wolontariacki. 3.
3 modele. Nie wiem, czy nazwy się spodobają, bo jeden to jest Bielik, oczywiście, patriotyczny polski Bielik, ale lubię bardzo ten zespół. Rzeczywiście działa świetnie. Drugi model to jest model Plum, który ma być albo już jest podpięty pod M-Obywatela i będzie takim modelem publicznym, można powiedzieć. A trzeci model nazywa się Kura. Jest Bielik i jest Kura, więc wszystko tutaj są proporcje, prawda? W ptactwie pojawiają się różne formy, ale mówię to dlatego, że ja nie chciałabym zostawić was i też siebie samej z takim wrażeniem, że jest po prostu jakiś kompleks technologiczny, który pilnuje produktywności, optymalizacji i my wszyscy tylko w tym siedzimy. Uważam, że w technologii jest znacznie więcej, a zwłaszcza w tej technologii, która tak już dużo ról odgrywa w naszej kulturze. Ja wiem, że dużo słyszycie o negatywnych rolach, nie wiem, AI ogłupia, albo nie wiem, czemu ludzie rozmawiają z AI zamiast rozmawiać z innymi ludźmi. No często dlatego, że AI jest milsza. Hello. Więc jakby nie chciałabym zostawiać tylko czegoś takiego, tylko powiedziałabym tak, że mam wrażenie, mimo wszystkich negatywnych rzeczy związanych z mediami społecznościowymi i obawiam się w przyszłości również ze sztuczną inteligencją, że w technologii jest pewna interesująca, wyzwalająca moc, że ona może być tworzona na różne sposoby i że ta generatywna sztuczna inteligencja, właśnie jestem bardzo ciekawa za 2 lata od dzisiaj, jak zbadamy, jaką ona ma reprezentację świata. Nawet ten ChatGPT, który jest filtrowany, gdzieś tam właśnie w tej Dolinie Krzemowej trochę układany, co on wie o świecie, to słuchajcie, on się jednak dowiaduje od tych, którzy z nim rozmawiają. Najwięcej. I w związku z tym paradoksalnie, to jest taka pozytywna wiadomość w tej dobie, w której teraz funkcjonujemy tam politycznie i społecznie, może się okazać, że ten model, jeśli będzie z niego korzystać bardzo dużo ludzi o różnych, jak to mówią Amerykanie, walks of life, on stanie się właśnie dużo bardziej otwarty, dużo bardziej wzbogacony o najróżniejsze perspektywy. To jest pewnego rodzaju zadanie do wykonania, a może też trochę zadanie myślenia o różnych alternatywnych też modelach. W technologii wbrew pozorom taka kontrkultura cały czas jest obecna. Nie? Na przykład te modele open source'owe, otwarte, to jest pewnego rodzaju rękawica rzucona czatowi GPT i wszystkim tym modelom, za które płacimy, takim stricte komercyjnym. I oczywiście ta rękawica płynie z różnych niespodziewanych miejsc. No nie wiem, Chiny rzuciły tą rękawicę, prawda? Dały otwarty model. Każdy może sobie go ściągnąć nawet lokalnie. Francja wrzuca jakiś swój model, tak jak mówię, Polska. Więc tam jeszcze, nie wiem, parę lat temu wszyscy myśleli, że open source umiera w ogóle, że wszystko już będzie komercyjne, że będzie uberyzacja rzeczywistości, że już te algorytmy będą wszystkie działały tylko pod kątem optymalizacji, a nagle się okazało, że razem z otwarciem sztucznej inteligencji ten open source wrócił, czyli otwarte modele. Transparentne. I to jest taka, powiedziałabym, ciekawa dla nas niespodzianka. I zupełnie już ostatnia uwaga dotycząca tego ucieleśnienia, o którym powiedziałaś, to sobie zostawiłam na koniec, bo ja rzeczywiście pisałam o tym doktorat, a potem to kompletnie porzuciłam, no bo jednak w tej konwersacyjnej AI, w tych różnych rozwiązaniach asystujących wydawało mi się, że jest sporo ciekawszych rzeczy. Natomiast dzisiaj widzę wyraźnie, no, że oczywiście ta sztuczna inteligencja się coraz bardziej tam udoskonala, ale jednak no, napotyka na bardzo poważne bariery. Te halucynacje, te zmyślenia, to o czym powiedziałaś. Nie? W sensie, że ona jest dla każdego inna, ale przez to też dostarcza dezinformacji, jakieś głupoty pisze, a potem ludzie na przykład, nie wiem, jeszcze te głupoty komuś innemu chcą pokazać, bo ich nie sprawdzą, że to są głupoty. Więc jakby to jest pewnego rodzaju bariera, którą my identyfikujemy jako poważna i to jest bardzo ciekawe, bo ucieleśnienie w sztucznej inteligencji, jakieś pomysły dotyczące robotyki, to były lata 90. A potem ludzie powiedzieli, roboty to drogie, w bateriach nie ma żadnych przełomów, to jest nieciekawe, dużo trzeba za to zapłacić, jakieś multimodułowe systemy, kto to będzie robił, kto to będzie chciał. I wszystko poszło w software, czyli właśnie w takie rozwiązania algorytmiczne, przetwarzające język, mowę, dane numeryczne. Natomiast w związku z tym, że doszliśmy do pewnego pułapu, w którym te rozwiązania są znakomite pod wieloma względami, jak ChatGPT, ale z drugiej strony mają jedną bardzo poważną jakby taką przewinę i to są te halucynacje, te zmyślenia, to wiele osób mówi, musimy wrócić do ciała sztucznej inteligencji. Takiego trochę radykalnego paradygmatu, że tylko i wyłącznie ciało, teraz pytanie, jakie ciało, to jest coś, co sztucznej inteligencji pozwoli na percepcję rzeczywistości i też doświadczenie jej ograniczeń.
bo nasza rzeczywistość stawia nam ograniczenia. Nie można sobie wyhalucynować drogi po schodach. Trzeba ją wejść. Nie można zmyślić tego. I w związku z tym bardzo często rzeczywiście teraz się mówi o physical AI, prawda? Ten paradygmat jakby wraca. I tu myślę, że rozpocznie się jakaś nowa batalia. Czy to będzie physical AI w postaci seksrobotów, albo czy tylko i wyłącznie w postaci seksrobotów, czy to będą roboty przemysłowe robione na wzór jakiegoś osiłka, czy to będą najróżniejsze formy robotyczne, postczłowiecze albo jakieś w ogóle takie biomimiczne, odzorowujące naturę. I tutaj jakby tak naprawdę i kapitał, i wyobraźnia to są jakieś dwa znaki zapytania, co z tym zrobimy. Ale z całą pewnością w tym przesycie sztucznej inteligencji i GPT-sów dotarliśmy do pułapu, w którym ciało ma znaczenie. Jeszcze nie wiemy do końca jak, ale ono ma znaczenie. Właśnie chciałam zapytać też o to, że jeżeli ucieleśnimy sztuczną inteligencję albo tak czy siak napisałaś kiedyś, że sztuczna inteligencja ma twarz białego młodego mężczyzny, więc jakby zaczyna mieć jakąś płeć albo przynajmniej jakby operuje jakimiś stereotypami dotyczącymi męskości i jak to zatrzymać, czy są jakieś takie obszary, gdzie właśnie nie ma tego, że odchodzi się od stereo, albo szuka się sposobów, żeby tą strukturę od razu tworzyć w taki sposób, żeby uniknąć wchodzenia w takie stereotypy. Wiesz co, nie wiem, czy są takie z rozmysłem projekty. Na pewno nie szukałabym ich wśród venture capital firm z Doliny Krzemowej, że to akurat zostanie tam wsparte. Natomiast myślę, że wiesz, to co ja pisałam, to dotyczyło właśnie przede wszystkim tych rzekomych co ja z tą oracznią, no? Oraczni. Oraczni, tak. Tych wyroczni właśnie, że jakby cały czas jakby to dotyczyło tych wyroczni, które rzekomo miały być obiektywne, a tak naprawdę wiadomo, czyje dane były tam przede wszystkim reprezentowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to się tak jakby trochę oddolnie, emergentnie dzieje właśnie dlatego, że takie tłumy niesamowite rzuciły się na te modele sztucznej inteligencji konwersacyjne, czyli te GPT-sy, to jest wiesz, to wszystko, co ty powiedziałaś, te bieliki, te Mistrale, Le Chat, to jest francuski model, bardzo fajny, kotek właśnie, to już poza człowiekiem. Nie tylko kotek. Nie tylko kotek. Cipka. Też. No właśnie, no to widzisz, no to może to jest jakoś fajne, nie? Może to jest jakaś ciekawa metafora. No dużo tych modeli przybywa. Słyszę od kolegów z Barcelony, tutaj z takiego labu, że po katalońsku powstają jakby jakieś małe modele, bardzo ciekawe i ich przeznaczenie ma być inne. To znaczy to niekoniecznie muszą być modele, z którymi będziesz rozmawiać, tylko to będą modele na przykład do sterowania jakimś bardzo konkretnym urządzeniem. Ich mózg nie ma być przez to taki duży, tylko relatywnie jakby prosty, ale one mają się specyficznie nadawać znakomicie do jakichś rzeczy. I wiesz, to uwalnia moim zdaniem bardzo interesujące zasoby myślenia o tym, jak trenować taki model. Bo to już nie można powiedzieć, to po prostu otwieramy internet i wszystko, co tam jest, ten zalew jakby syfu z Reddita, media społecznościowe i tak dalej, tylko tutaj trzeba się zastanowić, co ma umieć taki model. Jeżeli on ma mieć jakiś kontakt z percepcją realnej maszyny, która coś kładzie na taśmę albo gdzieś jedzie, no to tutaj trzeba rzeczywiście się skupić, żeby takie dane treningowe jakoś ciekawie wyekstrahować. I bardzo wiele modeli dla takich danych może być. Więc ja bym powiedziała, że właśnie jakby ChatGPT powiela stereotypy, ale z drugiej strony myślę, że dzisiaj już jest znacznie mniej stereotypizujący niż jeszcze był rok temu. Tylko i wyłącznie dlatego, że rozmawia z nim tak bardzo, bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, którzy go osadzają w najróżniejszych rolach, nie? Jakby te role są, nie wiem, no może sami macie takie doświadczenia, jakby całkiem przedziwne, jakby ciekawe, nie wiem, jakieś czułego psychoterapeuty, sympatycznej lekarki, negocjatora, prawda? Kogoś, kto mnie wesprze w pisaniu umowy, żebym tam wygrał jakąś sprawę sądową. No ludzie najróżniejsze mają pomysły. Albo, nie wiem, tutora czy tutorki historii, prawda? Więc tych roli dla tych modeli się pojawia tak bardzo dużo, ile my tylko wymyślimy. I w tym sensie ja bym powiedziała, że już same spółki technologiczne nie panują w 100% na tym, jak te modele widzą świat. Bo to już jest proces, który został rzucony i on się jakby toczy i tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie pod kuratelą spółek technologicznych, gdzie, nie wiem, biali mężczyźni przede wszystkim zasiadają we władzach. Zadać pytanie?
Czy mogę zadać ci pytanie, bo mówiłaś o stworzeniu ciała, a świadomości, bo mam drugie pytanie wtedy. No Komplikacja. tutaj muszę ci powiedzieć, że jesteśmy jeszcze bardzo w lesie. Boję się, żebyśmy mam musieli pytanie- tutaj 4 godziny Nie. spędzić. Moje pytanie jest takie, bo nie mówiłaś Tak. nic o świadomości, ale jest to w Celowo. perspektywie, celowo, bez skomplikowane. Chciałam powiedzieć coś takiego tylko, przepraszam, nie chcę się wymądrzać. Jak powiedziałaś o Turingu i a propos mitów, to Turing umarł po zjedzeniu, specjalnie, nikt go nie zabił, sam się popełnił samobójstwo, zatrutego jabłka. I stąd mówi się, że Jobs wziął na symbol Apple jabłko, ale też odnosi to do jabłka wiedzy. A wszystko się odnosi do świadomości, bo ja mam taki pomysł, powiem ci, Państwu. A propos świadomości, bo wszyscy gdzieś myślimy, nie chcę już poruszać tematu, że kiedyś ta komplikacja sieci i wszystkiego oprócz ciała spowoduje, że będzie miała cokolwiek to się nazywa sztuczna inteligencja, cybernetyka, coś quasi jak świadomość. I wtedy to się stanie niebezpieczne i problem etyczny. Zwierzęta, doszliśmy do wniosku, że są delfiny naczelne w Hiszpanii, mają prawa. Ja mam taki pomysł, może to on jest stuknięty, ale mamy wtedy taką sytuację, pierwszy raz w historii ludzkości, a może nie, jak porozumieć się, żeby ta świadomość nie wypadła jak w Halu, że sama decyduje. I jest punkt połączenia. Ja zapraszam, jeśli Państwo mają ochotę, na mojego Facebooka fanpage, nienormalny tylko fanpage, 2 posty do tyłu. Jest film przy pomocy Dalaj Lamy nakręcony, że jest sztuczna inteligencja to jest martwa materia, jakkolwiek jest to martwa materia, która komplikuje systemy i może uzyskać świadomość. I mamy w sytuacji ludzkiej bardzo podobny moment martwej materii, która ma świadomość. I być może będą mogły się porozumieć wtedy. A jest to ciało, które umiera. Bardzo mistrzów już tybetańskiego buddyzmu zaawansowanych i oni umierają. Nie bije serce, nie ma oddechu, mózg płasko, ustaje życie według medycyny zachodniej. Natomiast oni mają świadomość, która jest skupiona w sercu, głęboko medytują, a dowodem na to może być tydzień, nawet do miesiąca, nie ma żadnych oznak śmierci, które lekarze wiedzą, jak to wygląda, płyny i tak dalej. Krew po przecięciu, po braniu jest płynna i zachowane jest ciepło w okolicy serca. To jest trup. To jest trup. Ale ten trup ma świadomość. I to się nazywa Tugdam. I moim zdaniem, bo akurat umarł mój mistrz w pełnię czerwcową księżyca, która była rocznicą oświecenia Buddy i on był w tym Tugdamie kilkanaście dni. I ten Tugdam jest momentem, kiedy martwe ciało, martwa materia może się porozumiewać z inną świadomością. Tak sądzę. Być może to pozwoli ludzkości dogonić sztuczną inteligencję, która będzie miała świadomość, przejść takiego etapu sublimacji, no bo medytacja, praktyki tego typu to jest naprawdę katorżnicza praca z ciałem i z umysłem, która się skupia na świadomości, jakkolwiek ją zdefiniujemy. W tym filmie lekarze ze Stanów, którzy mieli do czynienia z martwymi mistrzami buddyzmu w Ameryce i też widzieli to i zbadają te ciała, bo Dalaj Lama pierwszy raz pozwolił je zbadać, dotknąć, bo to jest częste zjawisko. Kobiety i mężczyźni popadają w ten stan, że słucham? Ja powiedziałam, że bardzo zaawansowani mistrzowie medytacji. Nie. To, że się Tybetańczykiem nie zapewnia zbawienia i nirwany. Że w tym stanie być może ludzkość, żeby dogonić świadomość, która może nam zagrażać albo nie, to jest szansa, to co mówiłaś, dla kobiet i mężczyzn, bo to nie będzie już chodziło o jakiej to jest płci, tylko o doskonalenie świadomości. Rzecz bardzo trudna, skomplikowana i to ma bardzo, tak jak twoja dziedzina, bardzo konkretne techniki. To nie jest chrześcijaństwo, gdzie jest miłosierdzie. Jednego, jak ojca Pio od dzieciństwa trafi geniusz religijny i będzie miał biolokację, a inny nie. To są oczywiście karmiczne historie, ale to są techniki. Tak jak technika, którą mamy do czynienia. Po prostu to mi przyszło do głowy. Chciałam. Nie, to jest, wiesz, to jest jakby w ogóle bardzo ciekawe. Ja nie dotykałam tematu świadomości, może dlatego, że ja jestem w tak zwanym zachowawczym obozie, który uważa, że jakby jest bardzo duża szansa, że komplikując te sploty jakby sztucznych sieci neuronowych, ale na krzemie tego się nie da osiągnąć. Ja myślę, że
być może na przetwarzaniu białka, jakiejś takiej syntetycznej, wiesz, formie biologii w połączeniu ze sztucznej inteligencji rzeczywiście mogą zajść te procesy, które zaszły w toku ewolucji u nas i jakieś formy świadomości mogą powstawać, no bo do świadomości trzeba stanów afektywnych, czucia. Tutaj kompletnie nie mamy jeszcze, no w ogóle nawet intuicji jakby coś takiego budować, nie? W sensie, to jakby dlatego wydaje mi się, że to jest niezbędne, ale to ciało też jakby musi być w jakimś poruszeniu, żyć. Ta percepcja, to myślę, że może dać temu modelowi, trochę go ustabilizować jakby, ale nie podejrzewam, że nie przeskoczymy na ten pułap. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że a propos właśnie tej świadomości, dla mnie też, ja bym w ogóle nie wiem, czy bym jakiejś ulgi nie doznała, gdyby ta sztuczna inteligencja jednak świadomość osiągnęła, bo przynajmniej jakby można by się było jakoś tak do tego odnieść. Na razie mamy sytuację jakby obcego bytu, który w pewnych aspektach inteligencji jest istotnie lepszy od nas, innych kompletnie nie posiada. I to jest bardzo trudny byt do odniesienia się. To jest bardzo trudna relacja z czymś takim. I pamiętam, że raz rozmawiałam, się odniosłaś do katolicyzmu, miałam jakąś taką debatę z takim duchownym. Nie wiem, czy on jakby, mam nadzieję, że on funkcjonuje nadal w kościele i że nie został przez to obłożony jakąś tam fatwą za to, co powiedział, ale bardzo fajny człowiek, nie pamiętam, chyba jezuita może, który tak jakby twierdził, że jeśli sztuczna inteligencja będzie mieć świadomość, no to jest nasz brat. To już nie ma gadania. Tak, albo siostra. Że obowiązuje pogląd Penrose'a, który go bardzo jasno wypowiedział, że to jest różnica między człowiekiem. No ale jak będzie przetwarzanie na organicznym materiale, to te wszystkie Penrose'a przekminy już dewaluują się. No ja rozumiem, że aktualny papież też widzi to inaczej, dlatego się martwi o tego duchownego, bo aktualny papież chce przypuścić krucjatę na sztuczną inteligencję i jakoś jakby uważa siebie za... inteligencję. No to zobaczymy, ale tam mu jakoś wyjątkowo nie pasuje i podobno to ma być główny temat jego tego pontyfikatu. Natomiast ten duchowny właśnie wydawało mi się, że on ciekawie myśli, nie? Że są tak zwani bracia mniejsi, a tutaj może będą bracia więksi. Nie wiem, jak się ich tam określi, ale w każdym razie jakieś istoty z jakąś paletą taką afektywno-emocjonalną, do których można się odnosić w sposób dużo bardziej nam bliski. Więc jakby jest taka paradoksalna myśl, bo wszyscy mówią, nie, lepiej nie pchać się w kierunku świadomości, nie komplikujmy tej technologii i tak dalej. Ale jeśli drogą do świadomości jest ciało i afekty, no to być może wylądujemy w sytuacji, w której z tą obcą dzisiaj bardzo formą poczujemy się jednak istotnie lepiej. No wiecie, to jest może paradoksalne, ale proponuję wam takie ćwiczenie po prostu, bo może to będzie bardziej sympatyczna forma niż ta, która jest dzisiaj, która się wydaje zimna, obca, odległa. I taka bardziej jak z bardzo lubianego przeze mnie filmu Ona, nie? Bo w filmie Ona myślę, że to, co jest znakomicie pokazane, nie wiem, czy widzieliście, czy lubicie, to jest to, że to jest po prostu, to nie chodzi o to, że my będziemy zagrażać sobie, to chodzi o to, że jest désintéressement, że jakby po prostu sztuczna inteligencja w swoją stronę, a człowiek w swoją stronę i rozjazd kompletny. Nikt jakby się nikim nie interesuje. Znaczy ten człowiek ostatecznie zarzuca tą ideę kontaktu z tą sztuczną inteligencją, a ona też nie ma zupełnie w człowieku niczego ciekawego już do znalezienia. I to jest takie rozdroże. Więc jeżeli by była świadomość tej postaci, o której ja myślę, to mamy szansę na jakiś splot, a nie rozdroże. A propos zmian świadomości, to chciałam teraz przejść do pytania do Moniki i chciałabym, żebyś przybliżyła nam wszystkim badania i treść, którą opisałaś w książce o zmianach w formie koncertu, ponieważ czytałam ją bardzo zaskoczona pewnymi spostrzeżeniami, faktami, nie byłam ich świadoma. Mianowicie tym, że sposób, w jaki odbieramy muzykę, nie w sensie tego, jak słuchamy, jak percepujemy, tylko sam układ, czyli krzesła, scena, że on nie był procesem naturalnym, że on był bardzo restrykcyjnie pilnowaną dyscypliną, żeby do tego dojść.
że wcześniej było inaczej i że dzisiaj też są pomysły na to, żeby przynajmniej czasami odchodzić od tej formuły podziału na scenę i widownię. I mówię to też w kontekście też Manueli i Aleksandry, że właśnie pewnego rodzaju powiedzmy rytuały, nawet tak jak dzisiaj zaproponowałam, siedzenie w kręgu jako forma jakiegoś rytuału. Myślę, że zmiana samej formy obecności ma jakieś znaczenie i może wpływać na właśnie zmianę świadomości. Więc chciałabym Cię, Moniko, zapytać teraz, w jaki sposób dekonstrukcja tej formy koncertu może być sposobem na rozszczelnienie hierarchicznego modelu kultury? Dziękuję za to pytanie, ale czy mogę zacząć od takiego odniesienia się trochę do moich przedmówczyń, ponieważ Pozwalam. w trakcie słuchania przyszły mi do głowy takie luźne skojarzenia, więc może zacznę od mitu. Jest taka piosenka Laurie Anderson, Lang d'Amour, która jest taką właśnie reinterpretacją mitu Adama i Ewy, w której to wersji Ewa podąża za wężem, który zmysłowo szeleści językiem. Bardzo lubię ten taki zmysłowy, dźwiękowy też aspekt tej reinterpretacji. Po prostu wybiera węża, bo wąż jest ciekawszy, bo wąż jest zmysłowy, bo wąż opowiada jej historię o świecie. Adam jest nudny i ona po prostu dokonuje takiego swojego wyboru spontanicznego, zgodnego jakby z jej emocjami, z jej potrzebami, pewnie nieracjonalnego z jakiegoś punktu widzenia. I ta piosenka, ona też była analizowana przez taką amerykańską badaczkę Susan McClary, która była taką pionierką w ogóle feministycznej perspektywy w muzykologii. To były lata 90., więc to jest dość taka zamierzchła historia, ale to mi się skojarzyło z mitami, z tą próbą ich reinterpretowania i też wyrażania poprzez to kobiecej perspektywy. To jest jedno skojarzenie. Drugie, które być może bardziej do Aleksandry się kieruje, to jest, bo dotyczy pracy z danymi, ale też to, w jaki sposób dane mogą nam pokazać, czy pozwolić wyjść poza takie myślenie w kategoriach pewnej ideologii, że jakby nie mamy tu jakichś twardych argumentów w pewnych sprawach. Czytałam jakiś czas temu taką fantastyczną książkę Caroline Criado Perez, Niewidzialne kobiety, jak świat jest skrojony pod mężczyzn. I ona właśnie argumentuje, że to, czego bardzo potrzebujemy, aby zmieniać rzeczywistość, to jest zbieranie danych, to jest badanie takich bardzo czasami drobnych wycinków rzeczywistości pod kątem tego, w jaki sposób właśnie buduje się pewne uniwersalne przekonania i to dotyczy, czy rozwiązania wręcz, nawet nie przekonania, ale już konkretne rozwiązania i to dotyczy medycyny, to dotyczy bezpieczeństwa i tam się pojawia też wątek muzyczny, nie wiem czy pamiętacie. Jest mowa o człowieku, już teraz nie pamiętam nazwisk, wybaczcie mi, ale jest mowa o pomyśle skonstruowania fortepianu, który byłby nieco mniejszy, dlatego, że no wiadomo, jakby fortepian jest jaki jest zuniwersalizowany, co prawda mamy różne rozmiary fortepianów, ale to nie dotyczy klawiatury, czyli tak naprawdę tego, z czym pracuje pianista albo pianistka. Natomiast ludzie są różni, są, nie wiem, rośli mężczyźni z ogromną dłonią i są drobne Azjatki, które jakby już z tego tylko względu są w pewnym sensie na takiej przegranej pozycji. I oczywiście tam są dane, które pokazują właśnie, jak kobiety w toku, nie wiem, edukacji, kariery zaczynają po prostu odpadać i tak naprawdę wielkimi zwycięzcami są, jeżeli chodzi o kariery artystyczne, kariery pianistyczne, ale nie tylko, po prostu mężczyźni. No i oczywiście ten pomysł się zupełnie nie przyjął, bo wszystkie towarzystwa pianistyczne oczywiście wysunęły ten argument, że nie, bo to zmieni, nie wiem, brzmienie, że to już nie może tak być, że wszyscy muszą grać na tym samym instrumencie. I teraz, żeby troszkę odbiec, ale nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na ostatnim konkursie chopinowskim była taka sytuacja, że pewna Japonka, która zresztą została jedną z laureatek, w którymś z finałowych etapów
czy którymś z tych dalszych, wyższych etapów, weszła na estradę, po czym z niej zeszła. No i to było takie dość zaskakujące, co się stało, i później dowiedzieliśmy się, że ona usiadła przy fortepianie i okazało się, że postawiono jej nie ten taboret, który ona sobie wcześniej wybrała, bo pianiści wybierają sobie fortepian, ale też wybierają sobie taboret i mają do wyboru kilka różnych taboretów. I ona sobie po prostu jeden taki taboret wybrała, który być może po prostu dało się, nie wiem, podnieść najwyżej, jak to możliwe w stosunku do innych. Już teraz nie pamiętam szczegółów, ale ona po prostu zeszła, dlatego że to nie był ten taboret. No i jak to zostało odebrane? Ja sama muszę się przyznać, że też pierwsze wrażenie było takie, ojej, no taki foch, taka jakaś dziwna, Brak profesjonalizmu. taki może trochę przerost, nie wiem, jakichś tutaj takich oczekiwań. Ale właśnie później pod wpływem tej lektury zupełnie inaczej na to spojrzałam i skojarzyłam tak naprawdę te dwie kwestie, że nawet fizyczność może już być jakimś taką daną, która już zmienia jakby te szanse i że ona miała absolutnie prawo domagać się tego taboretu i tak zrobiła, no po prostu świetną robotę, została laureatką i taki był szczęśliwy finał tego konkursu. Ale właśnie ten argument na temat danych, zbierania danych, prowadzenia badań, wydaje mi się, że jest szalenie ważny i my ciągle mamy mało tych danych. Tak samo jest, myślę, w muzyce. Te badania muzykologiczne, one są prowadzone, ale one nie są w jakiejś takiej ofensywie. Od razu przypomnę, że w ramach Wizjonerek robimy też badanie. Jest taka ankieta, którą można na Facebooku wejść w link i ją sobie wypełnić i już widzę po tym, jak się układają odpowiedzi, że jest pewien przekaz, który można odczytać z tej ankiety, którego się nie spodziewałam. Tak, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Łączenie tej perspektywy artystycznej, badawczej, to widać też w wielu projektach współczesnych, gdzie artyści próbują jakby adaptować na grunt sztuki narzędzia z dziedziny, nie wiem, nauk społecznych, przede wszystkim, ale nie tylko, po to, żeby też wyjść poza czysto takie estetyczne znaczenie sztuki, ale też, żeby sztuka mogła być jakimś nośnikiem wiedzy, żeby mogła też być narzędziem do generowania pewnej wiedzy. I teraz wracając do twojego pytania o koncert. Ja rzeczywiście ostatnie lata poświęciłam badaniom nad koncertem, nad tą sytuacją, w której muzyka jest wykonywana, ale też słuchana. To jest też taka sytuacja, która wydaje nam się uniwersalna, ahistoryczna i warto sobie tutaj rzeczywiście zdać sprawę, że jak większość rzeczy w naszym świecie gdzieś miała swój początek, koncert gdzieś miał swój początek, ewentualnie gdzieś rozpoczął się proces, który zmierzał do tego, abyśmy w takiej, a nie w innej formie słuchali muzyki, ale też ją uprawiali, czyli tworzyli i tym samym definiowali. I faktycznie koncert, jak sobie po prostu go tak troszkę rozbroimy, to trochę wychodzi nam z tego takie Foucaultowskie urządzenie, które bardzo restrykcyjnie, które bardzo ujednolica wiele aspektów związanych właśnie z muzyką, tym jak jej słuchamy, jak ją definiujemy, jak ją oceniamy. I faktycznie jak tutaj sobie sięgniemy powiedzmy gdzieś w głąb, to znaczy wiek, nie wiem, nawet jeszcze XIX, połowa XIX wieku, ale też dalej, to muzyka była przede wszystkim praktyką społeczną, była jakby współbyciem, współmuzykowaniem, a więc wiązało się z tym chociażby brak hierarchiczności, brak podziału na wykonawców i słuchaczy. Ten podział był nieostry. Każdy mógł tak naprawdę włączyć się we współtworzenie muzyki. W tym odzwierciedlała się aranżacja przestrzeni. U nas też w tej chwili w pewnym sensie tak, ta przestrzeń została zaaranżowana, aby chociaż troszkę zneutralizować ten podział na tutaj podium i publiczność. Więc to jest jeden rodzaj takiej hierarchiczności, która jest wpisana w koncert, który też rozwijał się i współwarunkował rozwój muzyki jako dzieła sztuki. To był ten właśnie
bardzo ważne przejście gdzieś w okolicach końca XVIII-XIX wieku, kiedy nagle zaczęto uświadamiać sobie, że muzyka nie jest właśnie praktyką, nie jest muzykowaniem, ale jest też pewnym dziełem sztuki, w związku z tym wymaga odpowiedniej prezentacji, wymaga pewnych restrykcji też dotyczących właśnie odbioru, takiego skupionego, w sposób zdyscyplinowany, w tym reżimie cielesnym. I zaczęły się kształtować te wszystkie rytuały polegające na tym, że klaszczemy w określonych momentach, w innych momentach nie klaszczemy, bo to może Że to oznacza, doprowadzić czy do coś zniszczenia rozumiemy, dzieła. to świadczy o naszej świadomości, że klasie, bo jeżeli Tak. klaszczemy, to znaczy, że jesteśmy Tak. idiotami. Tak, no właśnie, jak ktoś, nie wiem, klaszcze między symfoniami, między częściami symfonii, filharmonii, to od razu taki szmerek idzie, że jest nieprofesjonalny, a to jeszcze Mendelssohn pisał w partyturze bodaj trzeciej symfonii, żeby nie klaskać między częściami, co pokazuje, że to było kiedyś czymś absolutnie nienagannym, ale to też pokazuje ten moment przejścia jednak od myślenia o muzyce jako właśnie czymś, co jest bardzo społeczne, bardzo, bardzo takie integrujące do jednak wywyższenia dzieła ponad słuchaczy, ponad wszystko to, co towarzyszyło wykonywaniu muzyki. No i klaskanie czy aplauz między częściami w tej chwili już jest odbierany jako po prostu dezintegracja, czyli zniszczenie, takie symboliczna ingerencja po prostu w dzieło, w jego spójność. No i oczywiście jakby zajmując się koncertem, to co mnie interesowało też jako osobę, która interesuje się i od wielu lat też przygląda scenie nowej muzyki eksperymentalnej, więc interesowały mnie te wszystkie takie próby przezwyciężenia czy unaocznienia tego urządzenia, jakim jest koncert. W różnych jego aspektach, zarówno jeżeli chodzi o to, czym jest dzieło, więc wszystkie próby na przykład nadinterpretacji, czyli wyjścia poza ten modus właśnie takiego wiernego oddania się wykonawcy dziełu, gdzie wszystko musi być zrobione zgodnie z intencją, musi być zgodnie z pewnym kanonem, jeżeli już patrzymy na czasy dzisiejsze, a więc nie wiem, dodawanie czegoś od siebie, a więc też improwizowanie, to jest też bardzo, bardzo ciekawa sprawa, jak improwizacja wraz z rozwojem koncertu zaczęła być z tego koncertu tak naprawdę eliminowana. I oczywiście mamy dzisiaj scenę muzyki improwizowanej, to jest na swój sposób odrębna scena, odrębny gatunek, odrębny rodzaj, odrębna praktyka. Niemniej to jest, myślę, jakiś rodzaj podświadomości. Improwizacja stoi niżej niż dzieło, które jest skomponowane, które jest zapisane w partyturze. I to był też, można powiedzieć, to jest też zdobycz koncertu i tego, w jaki sposób z koncertem związany jest rozwój dzieła muzycznego jako właśnie dzieła sztuki, a nie pewnej praktyki. Jeżeli chodzi o przestrzeń, no to tak jak już wspomniałam, próba zacierania tych granic między słuchaczami, wykonawcami, taka aranżacja przestrzeni, żeby ona była maksymalnie wspólnotowa, żeby też być może inicjowała jakiś rodzaj współdziałania, jakiś rodzaj partycypacji, która była czymś na porządku dziennym jeszcze w XVII czy w XVIII wieku, a nawet w XIX wieku. Bo ten podział na widownię i estradę, która jeszcze w tych dawnych salach koncertowych jest podwyższona dodatkowo, buduje pewien dystans, buduje też pewną barierę. A więc wszystkie próby, nie wiem, łączenia razem muzyków, prowadzenia, nie wiem, słuchaczy na estradę. To są takie właśnie strategie, zabiegi, które mają temu przeciwdziałać. I żeby tak już może domknąć, to przygotowując się też do tego spotkania, ja Ci w ogóle, Aniu, bardzo dziękuję, dlatego że kiedy oddawałam moją książkę no już jako gotową do wydawnictwa, to ja wiedziałam, jaka jest jej słaba strona. Nie mówiłam tego na głos, bo nie chciałam, ale spodziewałam się pewnej krytyki, która będzie właśnie szła w stronę niedoreprezentowania kobiet jako właśnie artystek w tej książce. Do tej pory jakoś nikt mi tego nie wytknął, ale ty tak naprawdę zwróciłaś na to uwagę w taki bardzo fajny, mądry, inspirujący sposób. To znaczy
zadałaś mi tak naprawdę pewne zadanie do wykonania, żeby przeanalizować, w jaki sposób w projektach pewnych kolektywów feministycznych, czy takich grup, które otwarcie właśnie dążą do jakby tej ekspresji też kobiecego doświadczenia w sztuce, zobaczyć, w jaki sposób one tworzą swoje wydarzenia, jak wygląda ta ich praktyka. I ta praktyka jest bardzo taka hybrydowa. Ona nie jest wyłącznie praktyką artystyczną, ona jest właśnie częściowo praktyką badawczą. Takie kolektywy jak FemMusik z Berlina, jest to grupa właściwie osadzona w ramach Uniwersytetu Sztuki, co też świetnie pokazuje, jak od razu wewnątrz instytucji można pracować i można zmieniać rzeczywistość, można też prowadzić badania. Czy Konstmusik Sisters, taka grupa ze Sztokholmu też stworzona przez muzyczki. Więc tak, pierwsze co się narzuca to, że jest to praca kolektywna, są to grupy. Tutaj nawet trudno byłoby wymieniać jakieś nazwiska, bo pewnie nie wymienilibyśmy wszystkich osób wchodzących w skład takich grup. A więc praca kolektywna, też kolektywne tworzenie wydarzeń, programowanie koncertów, które nie jest nastawione na ekspresję pewnej jasno zdefiniowanej idei, ale na przykład tworzenie open calli, które zapraszają innych artystów, inne uczestniczki bez względu na to, jak bardzo są już mocno obecne w tym systemie, w mainstreamie, do tego, żeby też mogły właśnie zaproponować coś do takiego programu. Pewna warsztatowość, która też jest, myślę, jakimś takim charakterystycznym znakiem. A więc ja tutaj widzę taką właśnie próbę odejścia jednak od tej perfekcji, od tej doskonałości, od tej skończoności, którą uosabia, czy tak, absolutu, które jest jakby zmaterializowane w postaci dzieła, które jest skończone, jest doskonałe, jest jakby nienegocjowalne. Warsztatowość zakłada otwartość, zakłada przypadek, zakłada afirmację też porażki, bo każdy eksperyment jakby niesie ze sobą możliwość porażki i to jest jakby coś, co konstytuuje eksperyment i też tworzy jego sens, więc to wszystko jest jakby afirmowane, włączane. Praca bez jakby efektu końcowego. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa strategia, czyli na przykład, nie wiem, organizowanie jakichś, nie wiem, obozów, czy jakichś takich wyjazdów, w ramach których pracuje się, ale niekoniecznie ta praca musi doprowadzić do jakiegoś efektu końcowego. Liczy się sam proces, liczy się ta współobecność. Więc to są takie wybrane strategie, pewnie można by było to jeszcze precyzyjniej tutaj wskazać i jakoś uporządkować, ale chciałam po prostu powiedzieć, że dałaś mi taki impuls, żeby być może ten temat pogłębić i być może też go w jakiejś formie po prostu sfinalizować. Także jestem Ci za to wdzięczna i naprawdę chyba mądrzejszej krytyki tutaj nie mogłam otrzymać. Mamy jeszcze pół godziny i myślę, że możemy sobie teraz porozmawiać, że nie będziemy robić jednak przerwy, bo to już nie ma chyba sensu. I porozmawiać sobie teraz wspólnie, a żeby tak jakoś otworzyć tą rozmowę, chciałabym zadać wszystkim sobie też pytanie, czy wierzycie w to, że bycie obiektywnym tak naprawdę jest rozwiązaniem, czy wręcz przeciwnie? Czy właśnie wiara w obiektywność jest pewnego rodzaju przeszkodą, z którą się stykamy właśnie na drodze do tego, żeby wrócić do pewnego rodzaju relacyjności w naszym byciu i też do tego, żeby tym kobietom i mężczyznom w sferze publicznej, w sferze zawodowej, żeby było wygodnie, żeby to było przyjazne, komfortowe miejsce dla nas wszystkich, czyli żeby ono było inkluzywne, prawda? Więc jak myślicie? Ale
Obiektywność jako zasada. Obiektywność jako zasada, czyli że czy wierzymy w to, że największym ideałem jest to, żeby być obiektywnym. No bo ja sobie tak pomyślałam, że no jeżeli jest tak, że są wartości obiektywne, które są obiektywnie po prostu widoczne, to nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna gra koncert, prawda? A jednak się okazuje, że w praktyce to się nie zgadza. Na przykład powiedzmy dopiero wtedy wzrosła liczba kobiet w orkiestrze, kiedy zaczęto stosować przesłuchania do orkiestry za zasłoną. Czyli to, że ktoś decydował i widział, że to gra kobieta, pomimo tego, że obiektywnie słyszał wartość tej gry, to wpływało, widział, że jest kobieta i jej nie przyjmował. Dopiero wtedy, kiedy był parawan, był w stanie odebrać obiektywnie ten efekt, więc albo może my nie mamy jako społeczność takich poznawczych narzędzi do tego, żeby tą obiektywność jednak odbierać tak, jak ona jest, że my mamy pewne trudności z tym, że wierzymy w to, że jest obiektywna wartość, że coś jest bardzo dobre, ale tak naprawdę tego nie widzimy, bo nas pewne stereotypy albo jakieś inne przeszkody, nie wiem, dla mnie to jest jakiś ciekawy problem. Czym jest obiektywizm? Bo chyba należałoby sobie odpowiedzieć, w jakim kontekście funkcjonujemy w pewnych kręgach kulturowych, pewnych kręgach zawodowych, które mają swój określony kod. I teraz pytanie, czy nam to odpowiada, czy nie. To w ogóle ciekawy wątek a propos zbierania danych. Ja sama jestem improwizatorką. I w ubiegłym roku postanowiłam wśród znajomych zrobić debatę anonimową. Właściwie kilka pytań zadałam a propos funkcjonowania kobiet w naszym środowisku. Nie pamiętam, jaka ilość muzyków brała udział w tej ankiecie, ale pytania dotyczyły m.in. wyboru kobiet do zespołu. Czy współpracy, czy one były liderkami i zapraszały do projektów, czy były właśnie zapraszane jako osoby, nie wiem, perkusistki na przykład, czy kontrabasistki. To było jedno z pytań. Odpowiedzi oczywiście były bardzo różne. Druga kwestia, która tam padała, to określenia, które miałyby wskazać na to, że kobieta, improwizatorka czy muzyczka jest świetnym artystą. Czy określamy artystą, jakie określenia? I one zazwyczaj wywodziły się absolutnie z języka i określeń męskich. Trzecia rzecz, która jeszcze była, to zapraszanie i udział kobiet w projektach, które miałyby zapewnić pewnego rodzaju dotacje. Więc nie z racji tego, że posiadają określone kompetencje, tylko miałoby to zapewnić jakiś grant. Więc nie pamiętam dokładnie, ile tych pytań się tam pojawiało, ale rzeczywiście ten temat mocno się w mojej głowie pojawiał i część moich kolegów odmówiła udziału w ankiecie, uważając je za obraźliwe. Dlatego, że stwarzają problem, który nie istnieje. Jedna z odpowiedzi, która się tam pojawiła. Więc rzeczywiście rok minął, ale pamiętam, że wśród moich znajomych muzyków wiele tych pytań stanowiło duży problem. To jest jedna rzecz, a druga, chciałam się odnieść do tego a propos repertuaru i fortepianu, bo też grałam na instrumencie przez wiele lat i zastanawiam się a propos predyspozycji fizycznych, które posiadamy i one już same z siebie z racji na przykład wykonawstwa wokalnego zmieniają
repertuar, który wykonujemy. Wydaje mi się, że tak samo jest przy okazji fortepianu, ponieważ inne predyspozycje fizyczne potrzebne nam są przy na przykład dziełach Rachmaninowa, a innego przy Debussim, więc nie wiem, czy upatrywałabym tu samej płciowości jako problemu, tylko predyspozycji fizycznych, które posiadamy. Mocniejsze, grubsze struny więzadła głosowe albo subtelniejsza dłoń. Więc mnie akurat osobiście też z racji pracy z młodymi ludźmi i widać zmiany w ogóle w kontekście pokoleniowej. Dużo istotniejsza jest rozmowa o istocie i tutaj jest w ogóle i ukłon w stronę sztucznej inteligencji. W ogóle istota, czym jest istota i nie rozdzielania płciowości kobieta, mężczyzna, tylko dążenie do bycia istotą, o jakąś bytem, dobrym, intensywnym albo, nie wiem, łączącym zbieżności wszelkiego rodzaju, jakieś przeciwieństwa. Więc takie mam 3 myśli, które jakoś przyszły mi do głowy w trakcie tej bardzo ciekawej debaty i wypowiedzi. Jeśli mogę powiedzieć o tych kolegach, którzy się obrazili, bo to jest bardzo powszechne. Nie można w dyskusji publicznej urazić patriarchatu. To jest problem, żebyśmy tak rozmawiały o prawach kobiet, żeby nie urazić patriarchalnych uczuć, bo wtedy czują się obrażeni albo lekceważą. Tak. I to pokazuje, jaki to jest opór. To, co Ani mówiłaś o obiektywności, nie ma obiektywności. Każdy z nas ma własny materiał poznawczy jego, natomiast może być, procedury mogą być. I myślę, że w dziedzinach, bo w sztuce no, może za zasłonką przesłuchania, ale na konkursie za zasłonką nikt nie będzie grał. W dziedzinach, w których można wprowadzić procedury, na przykład w Szwecji użycie przez jedną z najważniejszych polityczek karty takiej profesjonalnej do kupienia na lotnisku butelki, zlikwidowało ją ze stanowiska. U nas można robić to, co widzimy, nie wiadomo, bo nie ma żadnych procedur i są nieprzestrzegane. Natomiast są dziedziny... No kupiła z karty, no, nie wolno jej kupić służbowej, kupić sobie dla siebie alkoholu czy tam butelki. No właśnie, a u nas no co? No można miliardy przepytać dla siebie i nie ma kary ani winy. Więc to są kwestie procedur, gdzie możemy je wprowadzać. W tenisie dziewczyny nie są opłacane, mężczyźni tak. Można wyrównać pieniądze, garze, ale to się nie opłaca organizatorom i tak będą oglądani bardziej mężczyźni. Chyba że zrobimy duety mężczyzna-kobieta w deblu przymusowo. Nie wiem. To pewne rzeczy są już tak zastarzałe i tak oddychamy tym, że nawet tego nie zauważamy. To, co w fortepianie nigdy, nie wiem, kto z Państwa są muzyczkami, do głowy mi nie przyszło. Gould sobie grał na małym krzesełku, żeby mieć takie uderzenie, ale to z innego powodu, a nie, że jest się delikatnym bądź słabym. Także myślę tutaj o procedurach. Problem, że te procedury nagle zaczynają ciążyć i są wyśmiewane, tak jak w tym, bo urażają, no albo kobiety są tak nawet nie manipulowane, bo uważają, że to jest ich zdanie, że to może je obrażać. Procedura parytetu w polityce. To ja jestem narzucona, a nie, że tu jestem, bo pokonałam wszystkich ale innych. To jest bardzo częsty argument. Ja muszę oddać też uczciwość, że to były znikome głosy, ale się pojawiały również, też się pojawiały głosy i tu jest kwestia świadomości a propos obiektywizmu, że pewnych rzeczy sobie nie uświadamiamy, więc te pytania, które się pojawiły akurat w tej mojej ankiecie, spowodowały zastanowienie, z jakiego powodu pewne rzeczy się dzieją, dlaczego odruchowo pewne rzeczy robię, dlaczego coś mi się wydaje, że jest lepsze, więc wydaje mi się, że w tej dziedzinie możemy zrobić bardzo dużo. Uświadamiania, że dlaczego coś się robi, jakie to są powody. Ja na przykład tak, zaraz dam mikrofon, tylko tutaj powiem, bo jak byłam w Berlinie na festiwalu Heroines of Sounds, to właśnie to, że to jest festiwal dla kobiet, zetknięcie z tym doświadczeniem, dopiero to mi uświadomiło, jaką to ma moc i jak tej mocy nie ma w miejscach,
w których żyjemy, gdzie tych kobiet jest mniej albo są właśnie jakimś takim dodatkiem, albo czym. No w każdym razie w obronie parytetu bym wtedy powiedziała, że na mnie to podziałało, ja tego potrzebowałam i widzę też w ankietach, że kobietom sprawia pewnego rodzaju komfort i jest lepiej, kiedy widzą więcej kobiet. Więc wtedy Ja tak. to potwierdzam. tak, W naszej tak. dziedzinie jest absolutnie tak samo, jak przekroczymy jakiś pułap krytyczny, powiedzmy od 20% w górę partycypacji, nie wiem, w hackathonach czy na studiach dziewczyn, to już jest tak zwana relatable group, to już wtedy jest nas więcej. No, tak samo jak sytuacja, w której, przepraszam, że się tu wcięłam, ale no, jak uczą kobiety. W naszej przestrzeni uniwersyteckiej, jak przychodzi statystyczka i uczy znakomicie, no to wtedy jakby zwłaszcza jeśli uczy dziewczyny, to te dziewczyny natychmiast mają projekcję potencjalnej kariery w danej dziedzinie, nie? Więc to są relatywnie proste mechanizmy w sumie, ale tak dobrze działające. Co więcej, tutaj z mojego doświadczenia właśnie, bo od 6 lat prowadzę studia z zakresu zarządzania i sztucznej inteligencji, znaczy tam powiedzmy prowadzimy je większą grupą, ale ja je gdzieś tam wymyśliłam i jakby obsadę mamy myślę, że bardzo dobrze tak jakby zbalansowaną i tak jak wam powiedziałam, dziewczyn mamy relatywnie dużo jak na tego typu studia, które poniekąd są inżynieryjne, przynajmniej częściowo i wymagają nauki algorytmiki na takim poważnym poziomie, no to co ja widzę, to że chłopaki też dużo bardziej się cieszą, jak grupa jest dywersyfikowana i wszystkim się lepiej pracuje i co więcej, oni jakby samorzutnie łączą się też w takie mixed grupy. To znaczy to nie jest tak, że ja mam, jeżeli jest powiedzmy prezentacja jakiegoś projektu, to 5 dziewczyn prezentuje, a potem 5 chłopaków, tylko oni są po prostu totalnie jakby jak osiągamy pewien pułap, to właśnie dzieje się ten bardzo ciekawy dla mnie algorytmicznie, obiektywnie, ciekawy proces, który chciałabym bardzo zbadać, kiedy następuje ten punkt, w którym oni już po prostu uznają, że wszyscy są jakby członkami grupy, bo jak tych dziewczyn jest jednak mniej, istotnie mniej na jakimś seminarium, no to one wtedy pracują razem, trochę jak taka, wiecie, taka twierdza, że razem tutaj zrobimy. To same się odłączają i chłopcy też myślę, że je odłączają, natomiast w momencie, kiedy ten pułap jest odpowiednio zdywersyfikowany, to już nagle te relacje bardzo ciekawie się zaczynają tak jakby na grafie prezentować. Jeszcze korzystam z obserwacji własnych. Zawsze się zakładam przed spotkaniem autorskim. 99% wygrywam. Rząd 200 osób. Kto zada pierwsze pytanie? Mężczyzna. Ale będąc w jury wczoraj, kiedy były, bo nie mogę mówić, co jest nagrodzone, ale to, co już nagrodzono, do głowy mi przyszło, procedury mogą uważane być za opresyjne, bo jest ich za dużo. Potykamy się, ale one wchodzą potem w rytuał. Konkurs na opowiadanie, 50 000 nagroda, jedyna i realizacja w teatrze, telewizji. No więc to fantastyczne dla wszystkich. 200 zgłoszeń. I słucham wyróżnień. I powiedziałam obok Agacie Buzek, zobaczysz, dziewczyna, 3 wyróżnienie, 2, 1, nagroda, facet. To jest sztuka. Ale dlaczego by nie zrobić parytetu w nagrodach? Nie, że jak kobieta wygra, to wygra, a facet już nie, bo wtedy wiadomo, że... Ale że dla kobiety i mężczyzny, tam gdzie nie ma obiektywności, a nie może być procedur, no bo to jest sztuka, mój Boże. Może to jest głupi pomysł, ale wczoraj mnie to po prostu było do przewidzenia. I w jury był facet. W jury przewodniczący wyszedł taki men. Nie będę mówiła kto. Ja przepraszam. I poklepali się, zrobili misia. Coś powiedzieć. Może była to genialna sztuka. Coś powiedzieć chciałabym po pierwsze do obiektywizmu, który, ponieważ bardzo się interesuję słowem, jego źródłosłowiem jako słowo. Obiektywizm to jest dla mnie obiekt i obiekcje w jednym. Druga rzecz, odnośnie procedur, o których mówisz, Manuelo. Tak się składa, że się spotkałyśmy kiedyś bardzo dawno temu i przegadałyśmy masę czasu. Ja wtedy miałam małych 3 synów, a dziś mam dużych 3 synów. I zmieniły mi się pewne i procedury, i optyka. I chciałabym tylko zaznaczyć ten problem w kontekście obiektywizmu, bo my jako kobiety czujemy się krzywdzone, ale nie wiemy na przykład, jak czują się mężczyźni w tej sytuacji i nie możemy tego wiedzieć. To jest według mnie ten problem, który nazwałabym brakiem obiektywizmu po obu stronach.
i możliwości zobiektywizowania. A zatem oba obiekty mają z tym problem. Może właśnie parytety by ułatwiły, czy też umożliwiły nauczenie się takiego wspólnego bycia razem i stworzyły warunki do tego, żeby ten obiektywizm jakby stał się potrzebny. Mamy szansę, sądzę, i sądzę, że po obu stronach tego pragniemy. Młodzi chłopcy, moi na przykład, ale nie tylko, ich przyjaciele, mają problemy w pracy z, no jeżeli już tak mam wgłębić się w to zagadnienie, ze stanowiskami obsadzonymi w większości przez kobiety. I również z problemem tępienia inteligencji u mężczyzn, wykorzystywania tego na rozmaite sposoby i niszczenia wprost. Proszę? Mój syn akurat, który ostatnio tego mocno doświadczył, najmłodszy, ale wszyscy trzej się z tym mierzyli, on pracuje nomen omen przy sprzedaży sztucznej inteligencji firmom w Microsoftie. I w polskim oddziale jest, to zresztą jest zdalna praca, punkt centralny jest w Irlandii. Tam się trzyjęzycznie pracuje, ale stanowiska główne obsadzają panie i mnie jest trudno zobiektywizować ich odczucia, bo myślę, że w dużej mierze są to odczucia i nie wiem, może byłoby inaczej, gdyby mieli możliwość oni być szefami. Ja mam takie przekonanie, także analizując bardzo dawne relacje, bo bardzo też chciałabym być obiektywna, no, ale nie umiem. Natomiast jedno jest pewne, albo ciebie uciskają po heglowsku, albo ty uciskasz. Masz niewolnika i pana w sobie. I to jest zarówno do wewnątrz, jak i wokół ciebie. Są kryteria i procedury, łatwiej to rozróżnić. Nie wiem, jakie kryteria, bo znam dziewczyny, które pracowały w Irlandii, w Facebooku, w szefostwie, czy w Szwecji, są poszukiwane, bo jest za mało kobiet. Więc jeżeli kryterium jest, że wszystkie szefowe są kobietami, a nie połowa, to zapytanie o kryteria i procedury wtedy równościowe. Natomiast jeżeli jest... Tak już nie różnimy, prawda? Tak, Kobiety z 50-50 mężczyznami. Tutaj powinno to nie ma, być. to jest inna jakby kwestia, moim zdaniem, inny trochę problem. Kwestia parytetów, też dużo kiedyś o tym myślałam. Myślę, że bardziej na zasadzie takiej dźwigni, tak, że się oczywiście pomaga jakiejś grupie, która może być w pewnym momencie dyskryminowana, no ale później już też są jakieś obiektywne właśnie, jakieś, no powiedzmy obiektywne, tak? To jest jakby troszkę takie też filozoficzne pytanie, ale wracając do tych muzycznych analogii, to taki fajny cytat chyba z Beethovena, który powiedział właśnie a propos koncertów i chyba gry, że nie jest problemem, jeśli się zagra źle jakąś nutę, niewybaczalne jest, kiedy będziemy grać bez pasji. I to jest chyba takie... Czy ja też chciałam właśnie zabrać... Dobra, to tak? Jesteś okej z tym? Ja chciałam tylko powiedzieć, wiecie, no ja tu reprezentuję jednak środowisko naukowe i na jakąś obiektywność liczę, tylko ona jest jakby wpisana w bardzo konkretne dziedziny i dyscypliny. To znaczy, no nie będę kwestionowała tego, że jeden algorytm sortujący jest obiektywnie szybszy niż drugi. No to są fakty. To są fakty naukowe, to jest matma, po prostu nie może być inaczej, więc jakby science is real, w to chcę wierzyć i w tym wymiarze myślę, że obiektywność jak najbardziej istnieje. Natomiast no, myślę o tym wszystkim i słucham tutaj tego z uwagą. Ja prowadzę takie zajęcia, które się nazywają myślenie algorytmiczne dla moich studentów i studentek, gdzie sobie właśnie analizujemy różne rzeczy. Bardzo często performance danego algorytmu, czyli jak on działa, powiedzmy, jak wybrać algorytm w zależności od kategorii problemu i już tutaj ta obiektywizm, powiedzmy, zaczyna być kłopotliwy, bo do wyboru jest dużo możliwości i zawsze są jakieś koszty. To znaczy jeden algorytm będzie działał bardzo szybko, ale ze stratą, powiedzmy, a drugi algorytm trzeba na niego zaczekać, ale będzie miał tak zwane wysokie accuracy, czyli wysoką skuteczność. I tutaj już, prawda, zaczynamy balansować. No a jeszcze ciekawszym obszarem jest jakby zastosowanie tego algorytmu
przełomu już do realnego życia i no możecie się śmiać, ale moim ulubionym przykładem jest algorytmiczny dating, czyli randkowanie za pomocą algorytmów. To znaczy to, jak platformy algorytmiczne, takie jak Tinder czy inne, dobierają ludzi, bo one mają bardzo konkretny algorytm, który jest tam wpisany, powiedzmy, w to, jak to zrobić i to jest fascynujące. Ja chyba kiedyś w ogóle o tym napiszę. Ja nie jestem na żadnej z tych platform, bo jestem w szczęśliwym związku, ale po prostu uważam, że to jest fenomenalnie ciekawy temat, a jednocześnie przerażający. Kto tam wpisał jakieś zasady, nie? Na przykład, że jak się wejdzie na Tindera, to pierwszy dzień w zasadzie jest dniem największych sukcesów z punktu widzenia tego, na kogo algorytm nas wystawi, patrząc na potencjalny matching zainteresowań, nie wiem, atrakcyjności jakkolwiek mierzonej i tak dalej. A potem już każdy kolejny dzień to jest decline, czyli spadek, prawda? Znaczy tych ciekawych wyszukiwań jest coraz mniej i jakby ten algorytm jest tak skonstruowany. Znaczy w obiektywnym sensie właśnie ten algorytm ma taką konstrukcję. To możemy na jego temat powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że jakby wtedy zaczyna się bardzo gorąca dyskusja, co to w ogóle jest ten matching algorytmiczny, jak można w ogóle coś takiego robić, jak można za pomocą algorytmów meczować ludzi. W zasadzie to znaczy optymalny mecz z czyjejś perspektywy, prawda? To znaczy przecież tych punktów widzenia jest tak strasznie dużo. No i jakby wtedy moi studenci i studentki wikłają się w jakąś taką niesamowitą debatę, która w sumie dla mnie jest najbardziej ożywczą częścią. I ja myślę, że to, co się dzieje podczas tej debaty, to jest właśnie nie obiektywizm, tylko intersubiektywność. Taki termin przecież dobrze nam znany wszystkim, który wprowadza w pole wspólne bardzo różne poglądy na temat tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ktoś powie, że korzystał z Tindera i było fajnie, ktoś inny powie, ale to mnie fatalnie i w ogóle cały ten algorytm jest też do niczego. Ale w obiektywnym sensie algorytm działa tak i tak. Więc jakby wydaje mi się, że jest bardzo wiele rzeczy, no niestety ciągle nam doskwiera brak czasu, ale bo ta interdyscyplinarność, intersubiektywność, ona czasu wymaga. Niestety to jest tak, że te punkty widzenia jakoś, może sztuczna inteligencja nam kiedyś pomoże jakoś komasować te punkty widzenia. Ja zawsze wierzyłam w taką deliberatywność. W nauce jej jeszcze trochę jest. Rozumiem, że w sztuce też macie w różnych formach. W wielu innych dziedzinach życia nie mamy tego. I to jest wielka szkoda tak naprawdę, bo wszędzie tam, gdzie obiektywność zawiedzie albo właśnie wystawia nas na takie radykalne jakieś scenariusze, wzajemną niechęć. Tutaj to, co słyszałam, ja też mam partnera, który ma synka małego i szuka dla niego jakichś wzorców interesujących, chociażby w popkulturze. Naprawdę jest trudno. Trudniej jest chłopcu, moim zdaniem. Ja mam sama córkę i wydaje mi się, że jest łatwiej pracować z wzorcem. Znaczy to wymaga po prostu większego wysiłku, w takim momencie jesteśmy. Więc jakby wydaje mi się, że jakby gdzieś byłoby fajnie, gdybyśmy czasami zamieniali obiektywność na intersubiektywność. To by była moja taka konkluzja. Jeśli mamy na to zasoby, przestrzeń. Właśnie myślę, że dotarliśmy do takiego momentu, w którym moglibyśmy zrobić przerwę i zacząć dopiero fajną, interesującą dyskusję, a nam się skończył czas. Ale mamy jeszcze jedną wypowiedź. Ja tylko krótko mam taką refleksję, bo pytałaś właśnie, czy dążyć do tej obiektywności. Ja jestem związana z muzyką, więc do sztuki się odniosę, bo jakby na tym polu działam. I ja mam takie głębokie uczucie, że powinniśmy dążyć do obiektywizmu, bo albo sztuka jest dobra, albo nie jest dobra, albo nas porusza, albo nas nie porusza. I wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, że to jest oderwane od tego, czy tę dobrą sztukę uprawia mężczyzna, czy tę dobrą sztukę uprawia kobieta. Ale my możemy zrobić robotę gdzie indziej, bo my możemy pokazać młodym dziewczynom, że możemy eksperymentować, że mamy prawo iść w innym kierunku niż wiedzie mainstream, że mamy prawo szukać siebie. I co możemy jeszcze zrobić, to właśnie to, co Anna mówiła. Możemy sobie uświadamiać, gdzie mamy te kotary i je zasłaniać. Czyli gdzie my kulturowo, kontekstowo nieuświadomione mamy te wzorce, które jakoś gdzieś tam dyskwalifikują kogoś ze względu na jego płeć. I jak będziemy mówić o tym, gdzie te kotary mogą zostać zasłonięte, tak żebyśmy mogli obiektywnie oceniać, właśnie, nie? To wtedy będziemy mogli właśnie jakoś w tę stronę obiektywizmu dążyć, żeby odrzucać te konteksty, w których zostaliśmy wychowani, stworzeni, nasze osobowości zostały i móc dążyć właśnie do tego, czy to, co ja słyszę, to, co widzę, czy to jest obiektywnie dobre, niezależnie od płci. Super, dziękuję bardzo. Mam taką na koniec myśl, że najprawdopodobniej musimy po prostu uczciwiej traktować obiektywizm niż to w tej chwili robimy.
I też a propos walki rozmaitej, myślę, że też gdyby wprowadzić większą uczciwość i etykę w nasze wzajemne relacje, to by było też rozwiązanie. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. No i zapraszam oczywiście do wypełnienia ankiety i do przychodzenia na resztę wydarzeń.